Symultaniczne. Zestawy słuchawkowe można odebrać u obsługi przy wejściu do sali konferencyjnej. Ladies and gentlemen, the session is interpreted. Simultaneous interpretation sets are available at the entrance to the conference room. Thank you. Raz. O, teraz już działa. Troszeczkę mamy pogłos. We have some echo. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, o zajmowanie please miejsc be na sali. seated. We are in a moment to start our conference, which will be an opportunity to talk about the program of regional funds for Świętokrzyskie voivodeship. This is a very important event, a very important process which will be implemented. European funds will be available to us in the years 2021-2027. So we are about to begin. Ladies and gentlemen, it's time to start our conference today. There is a short spot promoting the new regional program. It's going to be displayed. European funds for Świętokrzyskie will remember that term for sure and will associate it with good projects, with investments.
official opening of today's meeting, today's conference, I would like to ask Andrzej Będkowski, Marshal of the region. Mr. Marshal, could you please open the conference officially? Ladies and gentlemen, the strong lights illuminating this stage. But before that, before I came to the stage, I saw the audience. Thank you for being here. Let me extend warm welcome to everyone. This is the conference inaugurating the regional program, European Funds for Świętokrzyskie region, 2021-2023. This is 7, sorry. I am very happy that after 2 years of efforts and difficult and very complex negotiations with the European Commission, we can say today we are beginning to implement the program. I'm really happy that today, when we inaugurate the program, we have so many distinguished guests. Let me welcome our partners from the European Commission. Angela Martinez Sarasola, head of unit from Directorate General for Regional and Urban Policy, and also Ms. Muriel Gwyn, head of unit from the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Welcome very warmly, both ladies. I would like to thank you for your efforts, for your work when preparing our new EU perspective. It all started in March 2022. Negotiations of this program started then. It was adopted on the 7th of December last year. On behalf of all co-creators of the program, European Funds for Świętokrzyskie region, thank you for your substantial support, for your crucial remarks, and for your kindness. I would also like to welcome representatives of the Ministry of Development Funds and Regional Policy. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Oraz pana Piotra Krasuskiego, dyrektora Director of the Department Europejskiego Funduszu Społecznego. The European Social Fund. I wyrazić wdzięczność, którą na państwa ręce tutaj kieruję, za wsparcie ze strony resortu funduszy i polityki regionalnej. Na etapie nad programem byliśmy z wami w ciągłym kontakcie. We've been in touch with you all through the process. Thank you for your substantial support. Witam. Let me also welcome bardzo serdecznie very warmly pana ministra Minister Piotr Wawrzyk, Ministerstwa Spraw from the Ministry Zagranicznych. of Foreign Affairs. Pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Słonia. Krzysztof Słoń. Witam pana wojewodę świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyskie region, Zbigniew Koniusza. Pragnę także powitać na dzisiejszej konferencji przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowców, a wśród nich pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pana Andrzej Pruś. Jak również partnerów społeczno-gospodarczych. Dziękuję państwu za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie. Positive response to our Szanowni invitation. Państwo,
Ladies and gentlemen, unijnej within the frameworks of the new EU perspective, trafi rekordowa pula funduszy record funds will come to our region. 1.446 billion euro, which is 7 billion zostanie przeznaczona na projekty inwestycyjne w ramach Europejskiego which will be dedicated to Funduszu Rozwoju investments Regionalnego and Regional Development Fund, and also it will be distributed to some tasks from the European Social Fund Plus. Jestem przekonany, I am że zapisy nowego programu fully są convinced that odpowiedzią the provisions of the new program wyzwania stojące przed are a naszym response to regionem. the challenges put Nie mam forward by our również region. wątpliwości I have no co do doubts tego, że mądrze i z wielką that rozwagą wykorzystano will fundusze wisely, unijne, smartly use by the stworzyć EU w funds regionie to create odpowiednie warunki do appropriate zrównoważonego, conditions for sustainable inteligentnego rozwoju and smart we development wszystkich obszarach. in all areas of our Nasz region. program regionalny Our regional program koncentruje się przede focuses wszystkim na wsparciu on przedsiębiorczości supporting i innowacji entrepreneurship and oraz innovations, inwestycjach przyjaznych and also środowisku. environment-friendly Pamiętamy investment również projects. o We naszych also remember mieszkańcach. about our Dzięki funduszom residents. unijnym Owing to EU funds, będziemy inwestować will w ich invest edukację, in zdrowie education, i rozwój. health and Będziemy development. także We'll realizować also usługi z zakresu provide rynku services on the labor market. Jestem pewien, że I am w certain nadchodzących that in the latach coming fundusze years, europejskie the EU odegrają funds szczególną will rolę play w rozwoju a special naszego role regionu, in the development of our nadając region, gospodarce nowy impuls. Giving a new impetus świadomość, to the local economy. że realizacja I'm naszego aware programu that the wiąże się implementation of the z program relates to związanymi some ze challenges skutkami pandemii COVID-19 put forward by the oraz wojny effects of na the Ukrainie, COVID-19 pandemic które and to the war in procesy Ukraine. spowolniły Those processes rozwojowe slowed trendy down i odcisnęły development negatywne trends piętno and had a na negative wszystkich dziedzinach impact życia. on all spheres of To life. wielkie wyzwania dla samorządu It's a big województwa challenge świętokrzyskiego. for the authorities nasze of the ambicje są Świętokrzyskie znacznie regions, but większe. our ambitions Chcemy are much rozwijać higher. We want to develop Potencjał gospodarczy, economic społeczny i potential, terytorialny social and naszego territorial regionu. Do development of our realizacji region. tych zamierzeń zapraszamy We would like to ponownie invite again wszystkich naszych all partnerów, our partners, samorządy lokalne, local organizacje governments, pozarządowe, NGOs, środowiska naukowe i kulturalne scientists and oraz cultural przedsiębiorców. circles and entrepreneurs to Planujemy participate in the realizację process. We plan to wielu carry ważnych out projektów, a number of które important wpłyną na projects which will konkurencyjność affect regionu i przyczynią competitiveness się of do the poprawy region and jakości contribute życia to the jego mieszkańców. quality of life Za of its przykład residents. sztandarowych projektów An niech example posłużą of flagship planowany programs drugi are etap budowy the planned kampusu second stage laboratoryjnego Głównego of Urzędu laboratory Miar, campus czy for the Centrum main Badań Institute Molekularnych przy of Monetary Świętokrzyskim Centrum Onkologii. and Inwestycje o charakterze systems badawczo-rozwojowym and also some projects istotne z in punktu the widzenia healthcare rozwoju sector. nie tylko They're important województwa, not only from ale i the całego point of view of the development of the naszego whole kraju. region, but our Szanowni country. Państwo, Ladies and gentlemen, dziś today w gronie naszych partnerów our rozpoczynamy partners realizację and programu us regionalnego. start to implement dobry the moment, regional by program. It's a podziękować good moment to jeszcze raz tym extend wszystkim, thanks którzy z again tak wielkim to zaangażowaniem everybody pracowali who nad has przygotowaniem tego contributed ważnego to dokumentu. preparing this important Dziękuję document. wszystkim Państwu za wysiłek, I would like wielkie to thank you for all your efforts, zaangażowanie for your i involvement wytężoną pracę, and która hard zaowocowała work which resulted rekordowym in wsparciem z funduszy. record support from the EU funds. Teraz czas na Now kolejne ważne it's kroki. time to take other Zapewniam wszystkich, steps. że nie będziemy Next zwalniać steps tempa. will I not slow wkrótce down, and ogłosimy soon pierwsze we'll konkursy w announce ramach first nowej unijnej competitions perspektywy na lata under the next European 2021-2027. perspective for the years 2021-2027. Dziękuję bardzo. Thank you very much for your attention. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Thank you so Są much, z nami dzisiaj na Mr. sali Marshall. przedstawiciele Komisji We've got Europejskiej, here representatives of the dyrekcji European generalnych, z Commission którymi from współpracowaliśmy DGs bardzo that intensywnie were collaborating przez with bardzo długi czas, us tak for aby quite a long wypracować time optymalne to zapisy programu regionalnego. create the Także optimal w tym momencie clauses z in the przyjemnością regional poproszę o program. That's wygłoszenie why kilku with a big słów i zabranie pleasure I głosu would like to ask panią Angelę Martinez-Sarasolę z Miss Dyrekcji Angela Generalnej Martinez-Sarasola do to spraw take the polityki floor, regionalnej i miejskiej w Komisji who Europejskiej. is working in European Commission in DG Regional A and jednocześnie, Urban i tu Policy. widzę, że razem z panią Angelą wchodzi nas
together with pani Angela, Muriel Gwyn, I can która jest see odpowiedniczką pani Muriel Angeli, Gwyn, ale w Dyrekcji Generalnej do Spraw who is Zatrudnienia, czyli w tej counterpart Dyrekcji Generalnej, of która Angela odpowiada za Europejski in Fundusz the Społeczny Plus. DG Prosimy bardzo. Employment and Social Affairs and Inclusion Commission that is responsible for Dzień dobry. EFS+. Dear Marshal, Mr. Bejkowski, dear Minister Jaruzelska-Jedinak, ladies and gentlemen, and I will say all of you, main stakeholders, actors, partners, and hopefully all of you being involved in the implementation, in the future implementation of the regional program. I would like to start thanking Mr. Marshall for inviting us, the European Commission representatives. I'm here today with Muriel, but also with Wojciech and Elisa, which are there in the audience, who were instrumental, I will say, in the negotiations of the regional program. So thank you very much for inviting us to this event, but also for having the opportunity also to visit your region. We started already yesterday, been doing a small walk through Kielce, and we will have also the opportunity to visit some projects today and tomorrow. And I think the most important thing is also to be able to meet you, to meet all of you. I mean, we met some of us, online, but I think, again, it's very important that we meet in person and we have also maybe take the time to exchange and discuss among ourselves. We are launching today your new program, which was approved by the European Commission on the 7th of December. It's a very important milestone. And from this moment, as Marshall was referring, you are now in charge. It's a huge responsibility for you because you are now de facto launching the implementation of Świętokrzyskie region with a very ambitious program which will involve 1.7 billion euros. Let me remind now that, of course, Poland is the biggest beneficiary of the cohesion policy and will remain the biggest beneficiary of the cohesion policy in the period 2021-2027. But cohesion policy is not about investments and it's not about money, and I think it will be very important that today also we have clearly in our minds not only the interventions, the areas that we are going to be supporting, but that we have at the center of our discussion the improving the quality of life of Świętokrzyskie's inhabitants, that we have in mind the 1.2 million inhabitants of the region. Talking maybe starting from maybe some more macroeconomic figures, cohesion policy de facto has already contributed through 2 programming periods to the region, and we can see also how this has been translated into the economic growth. And we can also measure already this growth if we take also the GDP per capita, where we can signal already that there has been an increase from 41% of the EU average in 2040 to 52% already EU average in 2019. But there are also, I think the most important is to see all the concrete actions in the different areas that this cohesion policy has brought to your citizens. Thanks to the European funds, we have counted almost more than 15,000 EU projects who have been implemented in many, many areas in terms of entrepreneurship, research and innovation, environment, labor market, education, health, transport, and culture. So many, many, many areas. And not only, I think it's also important to also signal that the cohesion policy contribution is not only ring-fenced to this regional program, but your region is also benefiting from other national programs. And I think today we are in this very beautiful Congress Center, which I understood that the expansion and renovation of this conference center was financed, for example, by the Eastern Poland national program. Also yesterday I could see already from my window in the hotel the works of rehabilitation of the railway station. And I had also the opportunity to visit the bus station. And I had the opportunity to see it at night, so I could see, all the lighting of this beautiful bus station, which has been also financed and supported by EU funds.
I had also, even with some snow, I had the opportunity to walk around Sienkiewicz Street, and I could see also all the rehabilitation works that have been undertaken also with this pedestrian street. So I think, again, this is where we can see not only on figures, but we can see the tangible, in a very tangible manner, the value added of the cohesion policy and the concrete results to the citizens of your region. Having said this, we are opening today a new programming period, 2021-2027, and we are also aware and in agreement with you that there are still further development needs in your region. There are still some challenges that you have to face, but there are also very important opportunities for the region where we also need to support. So that's why here today we are launching this new program, and I think I will maybe give the floor now to Muriel, who will maybe run us through some of the challenges and opportunities, and then I will come back again to you. Thank you, Angela. For a slightly dyslexic person like me, the name of your region is the worst possible test for speaking and telling the names. So I bear you some patience with me when I speak about your region. Now, as Angela said, one of the first challenge, and you are, of course, the first to know that you have to deal with, is depopulation. So that's why, in this context, we are happy to see that the European Social Fund Plus will play an important role with 0.5 billion euro to be programmed over the period, which is 1/3 of the programming for your region. One important thing to recall is the investments of the ESF Plus are guided by some principle of the European Pillar of Social Rights, which all the member states agreed to implement, including at local level. And it was recalled in a summit in Portugal in May 2022. And in that occasion, all the member states also agreed on a quite ambitious target for 2030. And of course, the cohesion funds will play an important role in trying to meet those targets, including in your region. The first ambitious target is that by 2030, at least 78% of the population aged between 20 and 64 should be in employment. Now, of course, for Poland, in a labor market with high employment already, you need to tap into potential groups that are still not enough present in the labor market. The first of this group is youth. And that's why we are happy to see that there will be in your program some important investments for youth, more than 45 million euro, and especially to implement the European Youth Guarantee. And it means that young people in the region should receive a good quality offer of employment or education, apprenticeship or traineeship within 4 months after having become unemployed or after having left education. The second underrepresented group are women. So we are also looking forward for the outcomes of the investments of more than 10 million euro to promote equality and also more women participation in the labor market, especially women living in the rural areas of your region. The second target is about a reduction of at least 15 million in the number of people at risk of poverty or social inclusion at EU level. And in your program, you have 100 million euro for this purpose.
with a wide range of support for groups, vulnerable groups of people at risk of social exclusion. And we particularly appreciate the programming of comprehensive support for elderly people, persons with disabilities, or persons in the crisis of homelessness. And we see also some plans to improve access to social and health services in the local community, in particular access to long-term care, violence prevention services, housing services through the Housing First program. And finally, the third target is about adult learning, which will be that at least 60% of all adults should participate in training every year by 2030. Actually, 23 is already an important year for us and for you, because the President of the Commission, Ursula von der Leyen, has announced that it should be the year of European Year of Skills, which is a reminder that investment should be focused on skills in order to tackle various labor shortages, master the green and digital transitions, and ensure Europe competitiveness. Of course, in order to identify the skills most needed by the labor market and the twin transitions, there is really a need for better cooperation with a wide range of stakeholders, companies, workers, social partners, training providers, local authorities, and employment services. And we see a lot of actions programmed in that field. Through all age, children, youth, and adults, and we are sure that it could improve the human capital of your region. We particularly appreciate, for example, the implementation of upskilling pathways for low-qualified adults and the local centers of knowledge and education. A final word on Ukrainian refugees. First, a big thank from the Commission for the people of your region for having hosted and welcomed Ukrainian refugees. As you know, the Commission had allowed some flexibility for the Member States to rearrange the programming to support under the current 2014-2020 resources. To support the Member States, especially the one in the front line, like Poland. But during the negotiation of 21-27 program, we were, of course, discussing fresh money. And it was logical that a significant amount of these new funds would also be dedicated to the integration of refugees. And in your program, we see 4 million earmarked for that purpose, and the project on the Integration Center for Foreigners is especially valuable. So from my side, a big wish for a successful implementation of this programming. And Angela will come back on other challenges. So allow me to stay still with you for a while, and I would like to come back and add some still challenges from our perspective, from your region. The first challenge I wanted to mention is the research and innovation in enterprises. Świętokrzyskie region remains still in the group of the weak innovators, so enterprises still don't have sufficient capacity to develop and to implement new technologies, which is hindering the development of entrepreneurship in your region. This is why we are very glad that in the new program you are planning measures to increase the activity of enterprises in research and technology, and also to try to implement RTD results and innovation in line with the regional smart specializations. I hope that the project also, that the Central Office of Measures, that is a project that I will have the pleasure to visit tomorrow,
will also not only bring high level of research activity, but we will also translate into very concrete and practical implementation of innovative solutions in close cooperation with the regional entrepreneurs. Świętokrzyskie region has also a strong ambition and is moving ahead. And this is also reflected in the new program in a shift from traditional grants to a wider use of financial instruments, especially in the field of entrepreneurship, energy efficiency, and renewable energy sources. Over 11% of the program allocation will take the form of preferential guarantees, loans, and equity instruments. And this is very important, and we welcome very much this shift, because that means that revolving repayable funds will produce benefits over the next decades to support the development of your region. Talking about challenges, but also about opportunities, I move to environment. And I think that the strength of the Świętokrzyskie region is the natural and heritage assets, including the presence of therapeutical mineral waters and also unique mountains. So even despite the efforts that you had already in the previous programming period, I think we believe that it's essential that you maintain a substantial investment effort in this area of environment, and de facto contributing to climate, environment, and energy sector, as you are dedicating almost nearly 390 million euros from your program. We are also glad that you pursue an active policy regional development, among others through the support of areas of strategic intervention and further development of regional smart specialization. Moreover, the new regional program will also support areas which are struggling with adaptation and restructuring difficulties at the regional, but also at supra-local levels. Sustainable development of cities is also programmed through ITIs, integrated territorial instruments, and this will consume around 60% of the allocation of your program. Thanks to this, you will have also 136 hectares of land which will be revitalized, and you will have also, you will achieve 75 cultural and tourist facilities to be supported. So all in all, I think in sum up together, Muriel and myself, the message we are passing today is that we think that the program, the actual program that was approved by the Commission on the 7th of December is well reflecting the challenges, the needs and opportunities of your region. So I think today we are turning a page where I think we are moving into the start of the implementation of this program. Allow me to mention still two main important principles. One is the partnership principle that I think you have applied already throughout the preparation of the program, but we believe that you will be applying it through the implementation of the program. So I think I call today to all of you, all the actors, all the stakeholders which are present today here, to be active and participate in the continuous open dialogue that throughout the whole implementation program. The next steps are crucial as well, and you will be very soon setting the monitoring committee. And I think the composition of the monitoring committee will have to be done in close consultation with all the institutions representing all the relevant types of partners, respecting the principle of balanced representation and transparency. I want to finish my exposé also referring to the European common values, because this cohesion policy is not only about solidarity, but it's also about joining the European common values, and we will need to be fully respected when making investments from the European cohesion funds. Compliance with the Chapter of Fundamental Rights is a prerequisite for each cohesion program to receive the funding. So we need sufficient mechanisms in place to ensure compliance with the Chapter of the Funds Management and Implementation. There is an open dialogue with your national government, and we hope that this will be solved very soon. So allow me to conclude finally my intervention by thanking again Marshal Betkowski and the whole team in the Managing Authority for the fruitful cooperation that we hope this will continue throughout the implementation of the program.
Dear Mr. Marshall, Minister, ladies and gentlemen, I said already at the beginning that I had the opportunity to visit yesterday under the snow Sienkiewicz Street. And through all the walk, and someone told me it was more than 1.8 kilometers, we managed to do it under the snow. And I managed to arrive to the symbolic monument of the great Polish writer, Nobel Prize winner, Henryk Sienkiewicz. And on this monument, there is this meaningful inscription of referring to his well-known novel, which is Quo Vadis. Allow me to tell you that I think you know very clear, you now have very clear path. You know where you are going, so I would like to wish you all the best and all success in the implementation of the program. So, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panią Dyrektor, ale mówiąc wcześniej, zanim zaprosiliśmy Panie do wygłoszenia tych słów, mówiąc o intensywnej współpracy z Komisją, mówiłem również o tych najbardziej roboczych kontaktach z Państwem, którzy są również z nami razem z Paniami Dyrektor. Mowa tutaj o Pani Elizie Przetak i o Paniu Wojciechu Wodarczyku, którzy byli tymi oficerami pierwszego kontaktu i których bardzo angażowaliśmy i bardzo im za to dziękujemy i myślę, że im również należą się wielkie oklaski za tą naprawdę owocną współpracę. A teraz czas na to, abym z równie wielką przyjemnością zaprosił na scenę panią minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Mówię o przyjemności w zaproszeniu na scenę, bo pani minister od samego początku bardzo silnie wspiera regiony w tym, aby i przygotowanie programów, i myślę, że ich wdrażanie było jak najsprawniejsze. Także prosimy pani minister. Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie wojewodo, panie senatorze, państwo samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Komisji Europejskiej, panie marszałku wraz z zarządem województwa i wszystkimi pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być z wami w tak ważnym momencie. Przede wszystkim dlatego, że moje serce jest w regionach i zawsze tam będzie. I dlatego, że możemy dzisiaj świętować tak bardzo ważną chwilę dla województwa świętokrzyskiego. 7 grudnia 2022 roku po wielu trudnych, ciężkich, bardzo inspirujących dyskusjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego udało się otrzymać i wynegocjować decyzję Komisji Europejskiej, a wynegocjować program Fundusze Europejskie dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Szanowni Państwo, o tym, jak duży to program, 1,456 milionów euro, program większy niż w perspektywie 2014-2020. O tym, co jest w tym programie, na co będziemy te środki przeznaczać, gdzie będziemy inwestować te środki. Wiele już powiedzieliśmy. Rozpoczynając od przedsiębiorców, odkrywania innowacji, wdrażania tych innowacji u przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę, wiele różnych obszarów naszego życia i w końcu sprawy społeczne. I ja myślę, że tutaj muszę to zrobić. Muszę z tego miejsca, szanowni państwo, gorąco podziękować pani marszałek Renacie Jani za tą walkę o te fundusze społeczne, za to, w jakich kierunkach te fundusze powinny być wdrażane, jak powinny być realizowane. Pani marszałek wielokrotnie przedstawiała Komisji Europejskiej swoje argumenty, gdzie te środki powinny być zainwestowane, aby przyniosły jak najlepsze efekty. Szanowni państwo, i
tak jak wspominał pan marszałek, tutaj należy też nadmienić bardzo ważne dwa projekty, dwa przedsięwzięcia, które będą realizowane. Przede wszystkim kampus laboratoryjny GUM i Centrum Badań Molekularnych. Szanowni Państwo, to dwie bardzo ważne inwestycje, na które Komisja nie chciała się zgodzić od samego początku, które musiały przejść bardzo wiele dyskusji, rozmów, aby można było w konsekwencji w efekcie je zrealizować. Więc składam tutaj ogromne podziękowania, ogromne gratulacje panu marszałkowi wraz z całym zarządem i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, którzy włożyli ogrom pracy, serca, dyskusji, czasu w to, aby wynegocjować jak najlepszy program dla województwa świętokrzyskiego, aby te wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj województwo, te, które zostały określone też w strategii rozwoju województwa, mogły być realizowane przy wsparciu środków europejskich, a jak powiedziałam, w tej perspektywie jest ich niemało. I to, szanowni Państwo, też nie wszystko, bo województwo świętokrzyskie bardzo aktywnie korzysta ze środków, które mamy do dyspozycji w programach krajowych. Tylko w perspektywie 2014-2020 do województwa świętokrzyskiego spłynęło ponad 10 miliardów 300 milionów złotych środków europejskich, zarówno z budżetu programu regionalnego, ale również z programów krajowych. To pokazuje, jak wiele wyzwań jest w tym województwie, jak wiele potrzeb jest do realizacji. I również jak w perspektywie 2014-2020, tak jak i w perspektywie 2021-2027, województwo świętokrzyskie również będzie beneficjentem środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. I tu wszystko zależy, tak jak już powiedziała Angela, od Państwa aktywności, od tego, jak Państwo będziecie się ubiegać o te środki, jak Państwo sprawnie będziecie z tych środków korzystać, za co trzymam gorąco kciuki i mam nadzieję, że tak będzie. Szanowni Państwo, w perspektywie 2021-2027 samorządy województw dysponują alokacją ponad 33 miliardów euro. Te środki są do zainwestowania w projekty, które będą rozwijać każdy region, również województwo świętokrzyskie. I tak jak już mówiliśmy, tych inwestycji będzie w wielu obszarach bardzo dużo. I to, na co województwo świętokrzyskie również kładzie ogromny nacisk, czyli te kwestie związane z działaniami środowiskowymi, z działaniami przybliżającymi nas do neutralności klimatycznej. I największa pula środków właśnie przeznaczona na tego typu działania. Więc wierzę w to, że województwo świętokrzyskie na koniec perspektywy 2021-2027 będzie mogło powiedzieć, że jest liderem tych zmian w obszarze związanym ze środowiskiem, z ochroną tego środowiska, dbałością o to środowisko, ale również to, o czym mówiliśmy. Bardzo dużo inwestycji w kapitał ludzki, w podnoszenie kompetencji pracowników, włączenie społeczne, w infrastrukturę dotyczącą tego włączenia społecznego. Więc jeszcze raz, szanowni Państwo, chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować za dobrą współpracę pomiędzy przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Podziękować za to, że te rozmowy były zawsze, niezależnie od pory dnia i godziny, weekendu czy dnia pracującego. Zawsze były prowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki temu udało nam się również przy rozmowach z Komisją Europejską przedstawiać bardzo wiele argumentów pozwalających nam na to, aby wynegocjować jak najlepszy program. Chciałam również z tego miejsca, szanowni Państwo, podziękować panu ministrowi Piotrowi Wawrzykowi, posłowi tego regionu, który wielokrotnie mówi mi o tym, jakie są potrzeby tutaj w województwie świętokrzyskim. Co trzeba tutaj jeszcze zrobić, aby ta jakość życia mieszkańców, o której mówiliśmy, była na jeszcze wyższym poziomie. Aby tutaj
żyło się jeszcze lepiej. We want people to live better in this region. Że moje korzenie sięgają właśnie z tego województwa, bo mój tato pochodził właśnie stąd. Więc tak ważne jest dla mnie, aby również województwo świętokrzyskie rozwijało się równomiernie, w sposób zrównoważony. I na koniec chciałam pogratulować i trzymać gorąco kciuki za sprawne wdrożenie programu. A województwo świętokrzyskie wie, jak to robić. Dzisiaj, patrząc na perspektywę 14-20, zakontraktowanych jest ponad 98% środków. Więc tu w województwie świętokrzyskim jak inwestować w fundusze europejskie. I szanowni Państwo, dziś też jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Po pierwsze, zamykamy perspektywę finansową 2014-2020 i otwieramy nową 21-27. Trzymam za słowo pana marszałka, że nie siadacie na laurach, tylko pracujecie ciężko dalej, bo przed wami powołanie komitetu monitorującego, przyjęcie szczegółowego opisu osi, zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i ogłoszenie pierwszych konkursów, pierwszych naborów wniosków. Więc wierzę w to, że to nastąpi jak najszybciej, tak aby te fundusze jak najszybciej pracowały dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i całej Polski. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się niebawem, oglądając efekty realizacji programu. Poprosimy panią minister o pozostanie jeszcze z nami chwilę na scenie. Ja zaproszę na scenę w tym momencie pana marszałka Andrzeja Wędkowskiego, panią marszałek Renatę Janik i oczywiście panię dyrektor z Komisji Europejskiej, panią dyrektor Angelę Martinez-Sarasola i panią Muriel Guin. Mowa była o tym, że formalnie decyzja o zatwierdzeniu programu została podpisana 9 grudnia, ale my jej jeszcze nie mamy. Także może to jest ten moment. Signed on the 7th of December 2022, but we don't have it, still don't have it, so perhaps this is the time to do it. Szanowni Państwo, pan marszałek na początku powiedział, iż są z nami wśród innych zacnych gości również przedstawiciele strony rządowej, czyli parlamentu, czyli rządu i administracji rządowej w województwie. I w tym momencie poproszę tutaj do mnie na scenę i zabranie głosu pana ministra Piotra Wawrzyka. Panie ministrze, zapraszam. Ma pan rację, panie marszałku, Jupitery są mocne. Lights are strong. Pani minister, Lady Minister, pani marszałku, pani marszałek, panie dyrektor, panie wojewodo, panie przewodniczący, panie wicewojewodo, wszyscy szanowni państwo. To jest rzeczywiście historyczny moment dla naszego regionu, dlatego że tak jak zaznaczyła pani minister i pan marszałek o tym wspominał, rekordowe środki dla województwa świętokrzyskiego, ale dzięki dobrej współpracy tych trzech podmiotów, czyli Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej, te środki trafią rzeczywiście na te cele, które są niezbędne do tego, żeby nasz region się rozwijał. Te, można powiedzieć, wrażliwe sfery życia w tej perspektywie finansowej spotykają się z dobrym wsparciem ze strony Komisji Europejskiej, za co bardzo dziękujemy, bo
Nasz region rzeczywiście w tych trzech, można powiedzieć, najważniejszych obszarach będzie pożytkował większość tych środków, czyli polityka społeczna, czyli kwestie energetyki, ale też edukacji, no i wsparcie dla przedsiębiorców. To jest z tego punktu widzenia dobrze też skonstruowany program dla naszego regionu, ale nie zapominajmy też o tych może mniejszych, ale jednak też istotnych sferach finansowania. Te dwie inwestycje, o których tutaj była mowa, czyli GUM i Centrum Badań Molekularnych, Centrum Onkologii, to są, można powiedzieć, sztandarowe inwestycje, więc będzie to na terenie oczywiście miasta Kielce, głównego miasta naszego regionu, ale nie zapominajmy o tym, że szereg przedsięwzięć będzie realizowanych również przez państwa samorządowców, więc tak jak zapowiedział pan marszałek, już niedługo pierwsze projekty będą ogłaszane. Zachęcam oczywiście wszystkich do korzystania z tych środków, ale zaznaczmy jeszcze na koniec, tak jak powiedziała pani minister, to jest tylko część środków europejskich, to nie są wszystkie. Można powiedzieć, że tak obrazowo to jest jeszcze około 400 milionów, które będzie dostępne z programu Polski Wschodniej. No i jeszcze mamy inwestycje, które będą realizowane z Krajowego Planu Odbudowy, więc zachęcam wszystkich państwa do inwestowania w tych pieniędzy europejskich, do wykorzystywania tych, które są, tych, które będą, bo to jest coś, co ma służyć państwu samorządowcom do pozyskiwania środków, ale tak naprawdę do korzystania dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Urzędu Marszałkowskiego, dla pana marszałka, dla pani marszałek. No i dziękuję jeszcze raz za wsparcie Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim pani minister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze, a teraz o kilka słów poproszę pana senatora Krzysztofa Słonia. Prosimy bardzo. Bardzo dziękuję, Thank you so much. że po przedstawicielu polskiego Sejmu representative też of może the zabrać Polish Parliament, senator z tego regionu w tak senator from ważnym this region dzisiaj can also take the wydarzeniu. floor, Szanowni Państwo, participating nasi in the przyjaciele, event so partnerzy important today. z Komisji Ladies Europejskiej, and gentlemen, our szanowni friends from the gospodarze European województwa, Commission, wszyscy zgromadzeni. Dear Pomyślałem, że representatives te środki of są the local rzeczywiście authorities, wyjątkowo wysokie, members of the audience. I thought ale też that the funds nie ma tak dużych środków, których nie dałoby się however, w sposób nieodpowiedzialny i lekkomyślny roztrwonić. Życzę więc, żeby każdy dzień wydatkowania tych środków przynosił wszystkim tym, którzy za to są odpowiedzialni, satysfakcję, że przybliżamy się do osiągania tych pozytywnych celów postawionych przed naszym województwem. Szereg trudnych kwestii, szereg wyzwań, które dotykają nas już teraz, ale zdajemy sobie sprawę, że będą, jeśli nie przeciwdziałamy tym zjawiskom, narastać w najbliższych latach. A zatem każdy dzień dla tych ponad 1,450 milionów euro powinien być dniem inwestowania w dzisiaj, bo mamy przecież do opieki 1,2 miliona osób, mieszkańców tego województwa, ale też każdy dzień wydatkowania tych środków to inwestycja w przyszłość, w przyszłe pokolenia. Wiele wyzwań. Wyzwania demograficzne, wyludnianie się naszego województwa, przecież nie największego, przecież nie najbogatszego. To z całą pewnością powinno i tego życzę, bo to jest też wymiar ciężkiej pracy, spędzać sen z powiek. Zarządowi województwa tej kadencji, ale też następnej kadencji. Wierzę, że przedstawiciele mojego ugrupowania politycznego będą z pełną odpowiedzialnością realizować ten budżet w kolejnych latach. Życzę też Państwu, aby udało się nam
zmazać tę plamę, która w tej chwili jest na strukturach europejskich, na Parlamencie Europejskim, bo przecież wszystko to, co dzieje się, a związane jest z tym wielkim wspólnym przedsięwzięciem, w tej chwili jest obarczone tą bardzo trudną sytuacją, tą, jak to niektórzy nazywają, aferą korupcyjną. Życzę, aby przeciętny obywatel naszego województwa miał świadomość, że za dystrybucję funduszy europejskich, za negocjowanie tych środków, za ich wydatkowanie odpowiadają uczciwi, rzetelni, zatroskani o naszą rzeczywistość ci, których wybraliśmy i ci, których powołaliśmy do pełnienia funkcji. Bo tylko wtedy przywrócimy nadszarpniętą w ostatnim czasie and supervise spending of this money in a responsible way, because that's the only way to restore the trust towards the European Union institutions and European Parliament. Also, będziemy inwestować, bo przecież to środki jak to mówią kolokwialnie, na głowę mieszkańca nie są małe. To jest przecież ponad 160 euro na głowę mieszkańca naszego województwa, ale zostały powierzone wam, drodzy przedstawiciele zarządu województwa, drodzy przedstawiciele samorządu województwa. Upewnijmy mieszkańców Świętokrzyskiego, że te pieniądze są w dobrych rękach, że będą dobrze lokowane i dobrze inwestowane. Tego życzę wszystkim nam i państwu. Bardzo dziękuję. That's what I wish all of you and myself as well. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Thank you so much, senator. Jest z nami pan Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski. Zbigniew Koniusz, wojewod of Kielce region, Świętokrzyskie region. Please take the floor. Szanowni państwo, już wiele słów tutaj padło. There were a lot of words spoken here. We are talking about the amount. Najważniejsze jest chyba coś innego. Mianowicie dzisiaj zaczynamy is the most important. I to wbrew pozorom. Right now, we are starting to invest, and we are not investing in Świętokrzyskie project. It's European project, a European project. We are investing in Europe. Fundusze, które popłyną do Świętokrzyskiego, the funds that are coming to Świętokrzyskie region will translate directly to the well-being of all Europeans. But we know best how to spend this money here so that people in Europe could live better. Yes, we do know what the Europe should look like, what Europe should look like, what Poland should look like. The funds are just a means. We are reconstructing Poland. We are changing Poland thanks to those funds. I'm looking at our EU partners. Thank you so much for your appreciation of our input to the new united Europe. Yes. We have no other way. Only united Europe can be a valuable partner for the world. And that's a good sign that the Świętokrzyskie region gets approval here. Mamy ogromny potencjał. As a local community in Świętokrzyskie region, our potential is really huge. A lot of our compatriots live, work abroad, building not only the well-being of Poland, but also of Europe and the world. That's why we need those funds. That's why we need those funds in small places like Świętokrzyskie region.
Ale i niemałe wyzwania są przed nami. Those are not small amounts, but the challenges are coraz więcej, bo świat się rozwija. There are more and more challenges because the world is changing. The world is I tutaj developing. pięknie pani przytoczyła słowa naszego wielkiego poety Quo Vadis. My wiemy, co było dalej w treści. Quo Vadis Domine. We know what was A my pytamy, on. Quo Vadis Domine. Quo Vadis Europa. And we are asking, Quo Vadis Poland, Quo Vadis Europe. And thanks to the fact that together we are building this common world, we hope that both Europe and world will arrive to the place where we would like them to be, in a developed, safe world, życzę sobie, aby te środki, standing które up to our expectations. uruchamiamy. So I wish that the money that is going to be, they are starting spending them today, that those funds should be used for the benefit of inhabitants of Kielce that are also inhabitants of the world. So I hope that in several years we will meet here and we will be able to congratulate ourselves the next successful perspective for an European project. Thank you so much. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Szanowni Państwo, thank you very much, ladies and gentlemen. Czy zapoznając się z programem dzisiejszej konferencji, dostrzegli Państwo, że trochę mniej typowo podchodzimy do tego, jak ma ona wyglądać, bo też zazwyczaj obowiązkowym elementem takiej konferencji jest przedstawienie szczegółów dotyczących tego, co zaplanowaliśmy w programie regionalnym, na jakie obszary, jakie środki trafią według mniej więcej jakich zasad. Ale to będziemy o tym mówić w dalszej części dzisiejszego wydarzenia. Natomiast chcieliśmy dzisiejszą konferencję potraktować jako dobrą okazję do tego, żeby podyskutować as an opportunity to discuss in the form of a discussion panel about topics which are important for the region and for the cohesion policy. I chcielibyśmy poruszyć ten temat w nieco szerszym kontekście. Bring broader perspective to the topic. The first discussion panel which we planned is the panel which has the title The Role of Regions in Building Strong Cohesion Policy. I do tego panelu pozwolę sobie zaprosić let me invite the following persons. Angelę Martinez-Sarasola, panią dyrektor Muriel Guin. Natomiast stronę rządową będzie reprezentował pan dyrektor Piotr Krasuski z Ministerstwa Funduszy, Polityki Regionalnej, odpowiedzialny za koordynację wdrażania Europejskiego Społecznego. Natomiast ja pozwolę sobie pozostać w skromnej roli moderatora, czyli przedstawiciela regionu, będzie można powiedzieć, I'm a representative of the regions, and I will ask questions, and I will move the discussion forward. So. Budują. Fundusze europejskie rozwijają nasze mocne strony. Europejskie Centrum Bajki będzie rozbudowane o park edukacyjny Akademia Bajki. Powstanie skatepark, park linowy, grota solna i zwierzyniec. Niedawno otwarty park edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie wykorzystuje nowoczesne technologie. Dzięki funduszom europejskim zmniejsza się ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Dzięki projektowi sieć wspierania funkcji rodzin wiejskich pomocą zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, która od ponad 100 lat skupia się na wychowaniu dzieci i młodzieży. Ten projekt pozwolił nam dotrzeć na tereny wiejskie, gdzie do tej pory metodą harcerską nikt nie pracował. Fundusze europejskie Świętokrzyskie dookoła Ciebie. Tomasz Barański. Tak, szanowni państwo, faktycznie dosyć mocno to światła, ale lights are really strong. Damy radę. But I hope we can manage. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do udziału w dzisiejszej konferencji, w dzisiejszym panelu. Invitation to participate in the conference and in the discussion panel. So I want to talk about the role of regions in building strong cohesion policy within the European Union. The cohesion policy is one of the pillars
of the activity of the European Union. The goal of the cohesion policy has been continuously bridging gaps in the development between the EU member states. From the very beginning, when Poland joined the European Union, or even earlier, under the pre-accession funds, Poland was one of the main beneficiary of the cohesion policy. But the policy has to evolve and adapt in terms of its scope and goals it supports, to changing conditions. I don't have to go into further details now. Let me start with the question addressed to Director Angela Martinez-Sarasola. We know that the new regional program for the years 2021-2027 is a part of huge funds dedicated under the cohesion policy. 73 billion euro, if we speak only about EU funds. We have also the state budget, and we have own contribution of beneficiaries who will contribute the funds to particular projects. These are huge funds. Świętokrzyskie region will be also will benefit from this support. We also know that those funds have a number of limits, restrictions. For example, about 37% of the funds we have at our disposal have to be part of investments into fighting climate change. Some funds dedicated to entrepreneurs. Big change, and the Director has already mentioned it. A change is to move when it comes to entrepreneur support. So instead of subsidies, there will be returnable funds. We have to get accustomed to this. We understand positive sides of this change. But what I'm trying to say is that EU funds have a number of limitations, but still, in such a region as Świętokrzyskie, there are still huge needs regarding basic infrastructure. Hospitals, road transport, investment areas, sewage systems, mainly in rural areas, where the needs are huge. No i właśnie tu rodzi to wątpliwości pewnego So rodzaju. Czy to podejście, które wiąże się z pewnymi limitami, które określone są restrictions which are specified from the position of the European Commission, nie utrudnia czasem so maybe this approach makes it more difficult. We are not free to shape the scope of the program, so we have to adapt the scope to some specific needs and potentials which exist in each region. Maybe this question is a bit difficult and complex, but could you please ponder upon it and try to answer it? I'm not sure it's working. Yes. It's working? Okay. So thank you very much for, indeed, I would say difficult and also extensive question, because it's quite broad question, which, allows me also to answer in maybe different, let's say, with different elements. And I think this is also, I think Marshall and Minister referred in the introduction to difficult discussions with the European Commission to arrive to the program. I think this is what is the beauty, I will say, of the cohesion policy, where is a crossroad of many objectives, many different factors. And also, I would like to start maybe reassuring you that cohesion policy is about shared management, and it's about tailor-made investment and development in the different regions. And I think this is also why we need to take into account the different European funds, which also have different means, different objectives, and the cohesion policy has a very concrete and a specific objective, but also as
I was referring to, and I think Minister Jaro was also referring in her intervention, there are also different programs at the level of Poland, at national level and regional level. And I think this is also where we have to have in mind that each program has its own also objective. We have Phoenix program, we have also the Eastern Poland program, and we have then the specific regional programs. And that's why I think the first starting point should be that your region sees to, of course, to your overall development strategy as a whole, but then there are many financing opportunities from many different funds, and even within the funds from many different programs. And I think this is where also makes your work very difficult and very ambitious, which is to try not only to get the right strategy for your region, the right, let's say, identification of the needs and opportunities, and put all the actors together in the direction of implementing this strategy, but also for you to try to get, as much as financing opportunities are needed, maximizing, of course, the contribution of the EU funds. So this is, I will say, my first answer. My second answer is also that we have to put it also in the perspective, and I think I make reference that you are in the third programming period. And Poland has already been, since you mentioned accession, the biggest beneficiary of the cohesion policy, and I think the good news is that you will continue to be the biggest beneficiary of the cohesion policy, even increasing the funds available for not only for Poland, but also, as we already discussed, for your region. And I think this is natural that you have achieved already tremendous results. So we consider, and we can discuss, but we consider that still the basic infrastructure needs in terms of road, hospital, education centers, health center, they have already been achieved. For example, I have some figures here. 35 billion have been financing the road infrastructure in Poland over the programming periods, the different programming periods. 60% of the transport expenditure has been going to roads, making 20% of all cohesion policy budget going into roads under the two financial perspective. I witnessed yesterday when I was moving from Warsaw to Kielce already the express road, that you have been able to build a huge also road network. So I think we talk about different level of development. We talk about different challenges. So I think that we also need to understand that we are in a different development phase in your region. And also, of course, we have many new also challenges, including, for example, the climate change challenge. So I think the beauty of this program is that it's able to embrace all these challenges. Still, there is a certain budget which is contributing to environment, to finalize some sewage networks and water network facilities. There is still a budget in terms of transport allocation, but of course focusing on road safety. And there is also, for example, maybe completing also your transport system, but also from the point of view of public transport, because it's not only about building infrastructure, but also bringing the necessary public transport and services in order to be able to use properly in an inclusive manner the road infrastructure. So I think maybe, okay, we can maybe I stop here because I keep talking, but there are many factors which I think will explain that you are in a next generation of development, and also there are many different challenges that have to be addressed. And I think this program combines still quite good let's say still the completion of the basic infrastructure with addressing the new challenges. Dziękuję bardzo. Też przypomniało mi się, bo podczas wypowiedzi wcześniejszej pani dyrektor powiedziała o tym, iż województwo świętokrzyskie zaczynało Świętokrzyskie region started the
adventure with cohesion when per capita GDP was 32%. Well, I still remember the time when it was 37, now it's 52. So there are challenges, there are needs all the time, but there's also the issue of setting priorities for those funds. And now I've got a question to Muriel, who is responsible in DG of Employment, Social Affairs and Inclusion, responsible for spending funds from European funds. There are a lot of challenges in all the European Union, challenges for all the countries, the issues that we need to overcome have reasons that are well known. I'm talking about the pandemic, the tragic war that's going on, and all those dramatic events overlap some demographic processes in Europe with negative processes. The structure of society changes, societies are getting elder, and that has some impact on the labor market. We have heard many people talking about the skills necessary in the labor market, job market. So there are a lot of changes, a lot of things to do, and at the same time, EFS funds were designed to cope with those issues. So could you say, in this new perspective, how this European funds, social fund, should answer to those challenges? Thank you. You can hear me, right? Because I don't have a button. It's not fair, but it works magically, so that's fine. Maybe before going to the ESF Plus aspects, indeed, I would like to confirm that your region facing depopulation or demographic challenge is not alone in the EU. Actually, all EU member states are facing a sharp decline in the working age population. The European population has decreased by 3.5 million people between 2015 and 2020. And it is expected actually to shed an additional 35 million people by 2050. So it's very clear that this demographic change in all the EU countries will result in a growing number of older people and shrinking working age population. Maybe I can also say that we, as Commission and at the service of Member States and different stakeholders, we are looking also closely to this aspect in order to provide some tools to the different communities that are facing this. 2 weeks ago in Brussels, there was a Commission initiative on the talent development trap. So it's very much linked to skills, of course. And which are the regions concerned by this trap? And we have identified 2 categories of regions affected by this risk of talent development trap. And it represents 30% of the EU population. There is one first group that comprises 46 regions that are already experiencing a talent development trap. The good news is that you are not in this 46, but you are in the second group, comprising 36 regions that risk falling into a talent development trap in the future.
And those regions have in common that they are severely affected by the departure of the population age 15-39. And they face the risk of not having the skills needed to ensure their economic and social development. And all those regions, this group of regions, it accounts for 13% of EU population. So, of course, the ESF is there to support a lot of measures in support of skills, upskilling for young people, but also for adults. For example, the VET, the vocational training for us is extremely important, and we expect that your region will focus even more some skill support for that. But also it is at company level that there are also some lifelong training possibilities that can be developed, and all in dialogue with the different stakeholders, with trade unions, with the local authorities, with the employment services. So we expect that. And 2 weeks ago, with this talent development initiatives, we also proposed a talent booster mechanism, which I think will be very interesting for some regions to work together and also compare what is being done across the different regions in the EU in order to find some specific solutions to better train, attract, and retain talents. And of course, the ESF Plus is very important in that regard. Dobrze. Bardzo dziękuję. To, o czym pani dyrektor mówiła. Thank you very much. What you mentioned about the challenges, the problem of keeping our talents in our region. That is a problem not only here in Poland, in Świętokrzyskie region. So we believe that ESF funds will help us to keep our talents in our region. To, o czym pani dyrektor mówiła, jeśli chodzi o zaplanowane wsparcie. You said, Director, mentioning the support for vocational training or lifelong learning challenges are also in our regional program, and we hope to be able to use those funds as effectively as possible. Thank you so much. Kontynuujemy wątek społeczny. We would like to continue the social part. Director, you has been working with ESF in the ministry, in various institutions, doing the same thing, even when changing names. So I'd like to ask you wyraźniejszego znaczenia właśnie u progu tej nowej perspektywy has been more pronounced in the beginning of this new financial perspective. The principles for new financial perspective highlight the increased role of partnership in management and deciding where the funds should go. Została zwiększona rola partnerów. The role of partners, social and economical partners, has been increased w komitetach monitorujących in programami, the monitoring committees na nową perspektywę finansową. For new financial perspective. Chyba pierwsze doświadczenia, panie dyrektorze. We've got some first experiences. We've got the first meeting of the committee. Within the first program, it's a new name, we should learn it. Panie dyrektorze, as well. To zasada partnerstwa po nowemu. The new partnership
Is it improvement or is it a challenge? Well, my question may seem provocative, but could you answer that? Ladies and gentlemen, good morning. Thank you so much for this question. The processes have been accelerating for last several weeks. You are also going to see it in your regional program that the monitoring committee will be created. So you are going to think over the way how to implement this partnership principle. The legal framework, the regulations are more or less the same as during the previous perspective. However, so-called code of conduct of partnership, that is a delegated act, is going to be changed, but it used to be there in the old perspective, defining the rights and obligations of the partners. However, we have gained the experience of the ending perspective, so the appetite, especially of social partners, has increased during eating. We have learned, all of us, a lot, and we want to consume the lessons learned. From my point of view, if I were to share my experience, the partnership principles in a very practical approach is a challenge, of course. It's a challenge because it requires a very difficult art of dialogue. Understanding that we are sitting to the table and we should understand that our interests are different. The administration usually wants to do something quickly according to their ideas, and the partners come to our table probably to change something. We need to learn how to respect those various interests. We need to understand that we've got one macro level goal, but on a micro level we may differ in our ideas about the directions. It's also very important to ensure the proper communication. As the administration, funds administration at various levels, we are a little bit like the middle or medieval alchemists. We use a language that only we know, very hermetic language. And during the last several weeks, I had several cases when I was talking to the social partners participating in the board of programs. So the representative of this organization would just not understand something. Sometimes people might think, yes, they want to cross out or delete what we proposed, but sometimes it is enough just to sit down and to explain, and then say, oh, everything's fine then. So the communication is very important, and including those people, because very often those people might not have European funds experience. So we should prepare them for this function, to teach them what is the difference between the old perspective and new perspective, what are the new instruments, what names are changed due to the legal framework changes. It is also important, but it is included in the new perspective, so it's building
building of administrative capabilities with the social partners and economical partners as well. I'm talking about the trade unions or entrepreneurs organizations, but also NGOs. At the national program level, the regulation requires Poland to start the measures step by step since the half of this year, but in Świętokrzyskie region, approximately 1% of the funds should be spent on building the potential of social dialogue, not necessarily for the management of the program, but to participation in the dialogue. So in this area, it is very important that the potential and the knowledge and the expert skills were used. Very often talking about the partners, we just think about NGOs and socio-economical partners. But the CPR defines the partnership as local governments, municipal authorities, academia as well, so the expert knowledge source. So we should not forget about those partners. So the partnership is a challenge. Thanks to the partnership, even if we dislike it during our work, because it makes things more difficult or it stops some actions, but when we look backwards, after we see the profit. Faktycznie nic dodać, nic ująć, czyli wyzwanie, ale kluczowa jest komunikacja, but what's key is communication and mutual understanding. Także dziękuję. Pozwolę sobie powrócić do pani Angeli z kolejnym pytaniem. I'll come back to Angela with another question. This time, let's move into the future. New perspective is being launched. New programs will be implemented soon, but conditions are unpredictable and unstable. Something that we know very well, the consequences of the pandemic, embargo and war, a lot of unpredictable challenges and broken value chains. What in the European Commission, what are your reflections about how unstable conditions should, what they mean for the future, for the cohesion policy? We speak about flexibility. So in some way the cohesion policy seems to or can change in such a way that it can help to meet the goals of particular regional or national programs. Indeed, I think in the last years we have really been facing very sudden, I will say, challenges. Some challenges which were sort of trends or coming up, like climate change. But I think also we were faced to very sudden crises like COVID and also, of course, the recent Ukrainian crisis, Ukrainian war. So I think on this, indeed, cohesion policy, I think that has shown a rapid reaction and quite a lot of flexibility in order to adapt. We have very important rules, long-term rules. We have strong regulations over 7 years programming period. But I think with the help of the member states, the Commission was able to put forward some proposals in order to overcome or help, I would say, the member states, the regions, and of course all the partners to overcome these challenges which came in a very sudden manner. So I think, yeah, this is maybe something new for the cohesion policy to have managed this flexible approach and this sudden, let's say, recurrent crisis one after the other.
There were many initiatives which are taking place, CARE, fast CARE, SAFE, in order to allow, as we said, flexibility in the application of the cohesion policy. But all in all, I think that what we also believe is that the cohesion policy main goal remains valid and in place, which is first to correct imbalances between the different member states and regions in order to keep a united and a strong Europe in front of all these challenges ahead of us. We of course, need to maintain and reconnect with the strengthening of the economic, inclusive and territorial cohesion among all the regions and member states in Europe. In this sense, the European Green Deal agenda, which was launched before the crisis, remains a very, very valid one as a strong growth, let's say, economy development of Europe. We see that this is not only a must and an important element to build the resilience of our planet and our society, but is also bringing enormous development opportunities. We also see that from the Ukrainian war crisis, the transition to energy, that this building a resource-efficient economy is also a must, that we need to invest and give priority to renewable energy, to energy efficiency. So all in all, the priorities which were set already at European Union level before this crisis remain also valid. So for us, cohesion policy remains in place with the first primarily goal to achieve this united and strong Europe, has a very clear economic foundation, including a very inclusive role in terms of building also the resilience of our society to face all these challenges in the long, medium term. But also we are proud, together of course with you, with all the member states, to show that cohesion policy can be also flexible and can be mobilized, can be reallocated if needed throughout the programming period in order to overcome also the challenges ahead, and hopefully not many to come, at least in the coming years. Dziękuję bardzo. Ja zwrócę uwagę z wypowiedzi pani dyrektor na słowa, którego oczekiwałem, czyli budowa odporności, tak, resilience, czyli to, czemu polityka spójności powinna sprzyjać i miejmy nadzieję, że cohesion policy should be conducive to it. We are not able to predict everything. We don't know what crises are awaiting, but we should be more resilient in all spheres. I taka rola też polityki spójności also organizationally, and the role of cohesion policy in this respect is also precious. Now let's move on smoothly to Ms. Muriel Gwyn. I have another question for her. We know that one of the areas where the European Social Fund is operational is social inclusion. Oczywiście mówimy tutaj w szczegółach o takich kwestiach jak aktywizacja społeczno-ekonomiczna tych słabszych grup, more vulnerable groups, marginalized or minimalizacja ryzyka deprywacji materialnej. Or people who are deprived of wealth. Jak gdyby w głównym nurcie wsparcia oferowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Remains in the mainstream policy. Świat się zmienia, po raz kolejny mówimy o tym. I jakie pani zdaniem są najważniejsze różnice what are the most important differences in principles and in targets or goals regarding support of EFS in relation to social inclusion between the last programming period and the new programming period for the years 2021-27? Thank you. Well, it makes actually the link with what has been said. Obviously, there were already, under the current period, some important principles already for social inclusion. But I would say that what makes the difference is that the European Union, the member states, the European Parliament, the different stakeholders, the social partners,
the civil society communities have matured in providing stronger social backup to the cohesion investments. And as we spoke during the speeches and now, the social agenda was revamped with the European Pillar of Social Rights, so this list of principles that are now, a focus for social policies. But as well, the targets that I spoke about during my speech, the 3 big targets now that really give a strong focus for actions, including at local level. Another difference is that it is backed with other important financial instruments. Of course, the recovery and resilience plans and facilities provide also for a very strong additional tool to the cohesion policy, which is complementary, but where member states have committed to certain reforms, including in the social field. And this is a very important twinning effect of the 2 policies. And as far as the vulnerable groups, I think that also a lot of work, including by local authorities, have allowed the European Union and the member states to provide for more guidance. And I'm speaking, for example, for children. We now have a child guarantee, which is focused on children from more deprived, disadvantaged background, which actually provides also a menu of measures that have to be implemented in the member states and at local level to support and to get them out of exclusion. I'm speaking about the new strategy, the European strategy on the rights of persons with disabilities, which is a very important device as well for all actors at EU and national and local level to develop measures to bring persons with disabilities in different policies, including employment. There is work on this also at European level. I'm speaking about persons in crisis of homelessness, where there are now a lot of tools for local authorities and NGOs to develop measures to bring people out of homelessness. We have an EU platform which works with a lot of different actors, and that can help also to get some lessons learned and some peer learning that can be useful for the measures that you would like to put in place. And of course, the refugee dimension that is also mainstream now more in the cohesion policy, in particular for the ESF+. Now, the last point is that the main thing for cohesion policy also is, one of the main things is also to provide fairness in the twin transition, digital and climate transition, because it's very important that those transitions, we all know, require very difficult measures, opportunities as well, but it is very important that no one is left behind, and that ESF+ cohesion policy can help the different stakeholders to bring this fairness aspect as well in investments. Dziękuję bardzo. Także widzimy pewne przesunięcie akcentów dostosowane do obecnych wyzwań. Zakładam, że mamy czas jeszcze na jedno pytanie following the challenges of today. I understand we've got time for one more question. Director.
Oczywiście środki Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym z programów regionalnych, również w programie województwa świętokrzyskiego, each regional programs, including Świętokrzyskie region, are quite big. Że są to środki na finansowanie projektów miękkich, let's remember that those are funds for soft projects like human capital, social inclusion, building of social capital of high quality that is more and more important in contemporary world. We know about it. Jestem ciekawy, czy też na poziomie krajowym, at local level, we can see it at the local level. I wonder if it's also the fact at the country level. Are there any people who complain that those soft funds are too big compared to other funds that would allow us to invest in the infrastructure, various types of infrastructure? Working in the ministry, do you also hear those kind of complaints? Thank you so much. Of course I do, however it's less and less frequent. I've been working in ESF for 15 years. It used to be a question asked every day. Now I can hear this question very seldom. And that means that we are moving towards a good direction. Countries like Ireland have more funds allocated from ESF than from Regional Development Fund. So we would like to be in the place where they are now, but the direction we are going is good, should lead us there. Well, I have just noticed this panel. Two of the panelists are from ESF environment, and we do appreciate it. European Regional Development Fund is bigger, and ESF, well, you could say it's an younger brother, but it's not true. It's elder, nearly 20 years elder. So it's elder, but smaller brother. So, what does it look like? You cannot look at that type of funds as competition. Those are two parts of the same jigsaw puzzle. You cannot create all picture without any of them. The infrastructure capital investments, especially those in utilities, roads, and other types of capital investments, it costs, maintenance of those investments cost. They do not generate GDP. Only if we use those outcomes, the results of this investment, when we create jobs, when the business follows them, only then we can talk about the development, socio-economical development. And on the other hand, if we only invested in qualifications, in skills, but you would not create jobs through direct investment, what would happen to those skills? They would just wither, unused. Our citizens would go abroad or to another part of the country where the better jobs can be found. So we should have, we should see or look at the whole picture. A lot of people mention various challenges. Since 2017 in Poland, 2017 on, more people leave the labor market than because of the retire than enter the labor market. Young people, the demographic situation is difficult. 5 out of 10 employers say they've got difficulties employing any employee. And 7 out of 10
have difficulties finding specialists. So we need to look at the groups that are not involved in the labor market enough. At least people with handicaps, women, citizens of the third countries, especially from Ukraine, staying in Poland. If the human resources are a kind of fuel for the economy, the fuel, we are nearly out of this fuel if we look at this the way we used to. Talking about the statistics, the cost of activation of the unemployed person, it's approximately 12,000 zloty from the last perspective. Sometimes it's a bit more or less, but it's approximately 12,000 zloty. So the cost of this public investment is returned in 13 months. So this person working pay taxes, direct and indirect taxes, contributions related to employment, all those social security contributions. Within 13 months, the investment is returned. So it's a very short time. Those investments can be seen quicker. So the people saying that the capital investments are visible sooner or bring results sooner is not so much true. Also, if we look at the investments at regional and national level, we believe it would have 490,000 more unemployed people without those funds. Well, you are very convincing in your say. Ladies and gentlemen, we have already run out of time for our first panel. I would like to ask if there are any questions from the public to our panelists. Maybe we could spend more time for discussion after the second panel, because I would not like to steal your time from the next point of our agenda, that is a coffee break that will end at 1:45. So please be back on time. Thank you so much, our panelists, Muriel Green, Piotr Krasucki and Miss Sarasola. Thank you so much. Fundusze europejskie świętokrzyskie z myślą na młodzież. Wracamy w projekt Mozaiczności odwiedzanych miejsc świętokrzyskie. Miejsce kochane przez dzieci. Fundusze europejskie rozwijają nasze mocne strony. Europejskie Centrum Bajki będzie rozbudowane o park edukacyjny Akademia Bajki. Powstanie skatepark, parkingowy, grupa solna i zwierzyniec. Niedawno otwarty park edukacyjny Akademia Bajki w Krasnowie wykorzystuje technologię. Dzięki funduszom europejskim zmniejsza się ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Inspirują. Fundusze europejskie inspirują do pomagania potrzebującym. Dzięki projektowi Sieć Wspierania Funkcji Rodzin Bliskich pomocą zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, która od ponad 100 lat skupia się na wychowaniu dzieci i młodzieży. Ten projekt pozwolił nam dotrzeć na tereny wiejskie, gdzie do tej pory metodą harcerską nikt nie pracował. Fundusze europejskie Świętokrzyskie dookoła Ciebie. Tomasz Banajski. Co by się zrobiło? Co w Świętokrzyskiem skorzystał na tych funduszach europejskich? Na przykład pan Radosław. Dzięki funduszom europejskim zwiększył się komfort jego życia. Pan Radosław twierdzi, że nie tylko do pracy jeździ mu się lepiej. Sytuacja poprawiła się w całym mieście. Autobusy są nowoczesne i co ważne, niepłynne. To naprawdę służy wszystkim mieszkańcom Starachowic. Nawet rowerem jeździ się lepiej bez wszechobecnych spadów. Pani Edyta dzięki funduszom europejskim leczy się i wypoczywa w Busku Zdroju. Pani Edyta często gości w uzdrowiskach, więc ma porównanie. Rodzinny Park Zdrowia w Busku Zdroju robi duże wrażenie. To ważny cel na szlaku wszystkich kuracjuszy. Ta tężnia jest wspaniała, twierdzi pani Edyta. I pewnie sąsiedzi też skorzystają. Tak, pan Michał polubił Andrzejówkę.
Dla amatorów wypoczynku na łonie przyrody to propozycja idealna. Pan Michał zachwycił się, kiedy zobaczył, ile zrobiono. Andrzejówka tak się zmieniła. Jest tu naprawdę wiele atrakcji. Halo? To niemożliwe. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem. Dla nas. To ja też skorzystałem. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem z myślą o inwestycjach. Mieszkańcy Skarżyska Kamiennej od dawna oczekiwali remontu dworca kolejowego. Budują. Fundusze europejskie pozwalają remontować obiekty ułatwiające nam życie. Dzięki funduszom europejskim zabytkowy dworzec PKP odzyska dawny blask. Tunel pod torami, nowy peron, parking z punktem ładowania samochodów elektrycznych. Budowa przejścia podziemnego w Skarżysku Kamiennej ma duże znaczenie dla mieszkańców miasta i regionu. Projekt budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar pozwoli wykorzystać potencjał naukowy Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu. Inspirują. Fundusze europejskie sprawią, że strategiczne instytucje zagoszczą w Kielcach na stałe. Dzięki funduszom europejskim w Kielcach będzie bić serce polskiej metrologii. Kielecki Campus Boom to szansa na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przy współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z regionu województwa świętokrzyskiego i także na nowe miejsca pracy. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem. Dookoła Ciebie. Tomasz Barajski.
Zapraszam. Zapraszam. Nie ma zasięgu tutaj. Nie ma tu zasięgu. tylko było słychać. Tak. Nie ma zasięgu. Znaczy słychać, ale tu w tych głośnikach tylko.
Dobrze, Szanowni Państwo, zgodnie z przewidywaniami przerwa się przedłużyła i część z Państwa jeszcze w kuluarach rozmawia intensywnie. Szkoda, że nas właśnie tam w tych kuluarach nie słychać, ale mam nadzieję, że zaraz wszyscy, którzy będą chcieli z nami być, dołączą i będziemy już na tej sali w większej liczbie. Także, Szanowni Państwo, punkt kolejny po przerwie, która też jest ważnym punktem dzisiejszego spotkania, to kontynuacja konferencji konsekwentnie w przyjętej już konwencji panelu dyskusyjnego, drugi panel dyskusyjny z ważnymi tematami planowanymi zapewne do podjęcia i do przedyskutowania. To panel pod nazwą Strategiczne kierunki rozwoju regionu. I tu postawię kropkę, bo za chwilę poproszę tutaj na scenę pana profesora Sławomira Pastuszkę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który będzie moderował ten panel i on już przejmuje w tym momencie dowodzenie. Zapraszam serdecznie, panie profesorze. Professor, the floor is yours. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, przechodzimy z poziomu europejskiego na poziom regionalny. Równie ciekawy, równie interesujący. Przy czym chodzi o regionalne, to ciągle europejski, bo przecież Świętokrzyskie jest jego jednym z mocnych filarów. Będziemy dyskutować o kierunkach rozwoju regionu świętokrzyskiego w kontekście najbliższych lat, najbliższej perspektywy finansowej. Pamiętajmy, to jest czwarta perspektywa finansowa, w której Polska uczestniczy, w tym województwo świętokrzyskie. I pamiętajmy również o tym, przysłuchując się bardzo ważnym wypowiedziom na temat polityki spójności, jej sensu, jej uzasadnienia, jej ważnych important aspects and the strength and weakness of the cohesion policy. Let me now emphasize that owing to the cohesion policy, investments are conducive to the capital coming to labor. You have to understand it as we want to maintain residents in the place of their activity. During this panel, we'll be talking about how the region should develop. And our guest, Director Jacek Sułek, he is the head of the Department of Investments and Development. We know him. He's been involved in the programming of our region's development. We don't have to introduce him. Director, the floor is yours. In a moment, Andrzej Kurkiewicz. Dr. Kurkiewicz is plenipotentiary of the president of the main agency for measures. Zapraszam również pana profesora Artura Kowalika. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Molecular Diagnostics of Oncology Center in Świętokrzyskie region. No, nie można mówić o rozwoju We cannot speak about development without business. Przecież to są drożdże rozwoju gospodarczego. We need to develop economically. So business is represented by Marek Banasik, president of the management board of Świętokrzyskie Association of Private Employers, Lewiatan. Jak to już nasi przedmówcy powiedzieli, świat się zmienia. As has been said, the world is changing, Europe is changing, and Świętokrzyskie region is changing. It's changing from the civilizational point of view, the social structure, the employment structure, the labor market. So the number of employed decreases in agriculture and fishery. It increases in industries and services. So the changes are perceived by us quite strongly, and they cause that the professional activity is improving,
So investments for life are also improving. We have influx of European funds. So we need to talk about the planned further directions of development in our region. And Mr. Sułek, can you explain that phenomenon? Thank you very much, ladies and gentlemen. If we perceive development of the region only in the context of GDP, I would say industrial policy. When we analyze statistics, when we observe what's going on in the economy, production in heavy industry based on high technologies generates added value and the GDP. But as mentioned in the previous panel, Mr. Krasuski said that if we prepare infrastructure, somebody has to work there. Those two elements should be aligned. We should develop human capital as well. Demographic problems are huge in Europe and in Poland. Our region is affected by the demographic problem. We need to either keep young people in the region or bring them after studies. We need to create suitable living conditions here. So young parents who want to live here and bring up their children have roots here. They need to have good jobs and a small distance to the kindergarten, to a nursery school. And as administration, we have to provide for such conditions. We need to have good schools and academic centers, universities, but also what makes people want to spend time here. Culture, theaters, cinemas, places where people can meet, can have parties, can entertain themselves, enjoy themselves. So we need to invest in such areas where our residents, young residents, we don't want them to leave. We want to keep them here or bring them. So industrial policy, yes, but there are other. There is a sector of services and tourism, but it influences GDP of the regions to a lesser extent. We need to rely on new investments, on new investors, and we are asked, how many new investors have you requested to come here? We have companies here, and they also invest. We don't need so many new ones, but we want to keep the existing ones. Let's take care of our entrepreneurs, especially those who are involved in industries. Let's improve living conditions so that our residents don't leave this region. There's a tendency in recent years. There was a period when young people from rural areas came to Kielce. Today we have a different process. Residents of Kielce go to rural areas, and people from more distant rural areas don't come here. They go immediately to Kraków, and this is what we'll take care of in the near future. Which means diversification of different activities, yes. Diversification and concentration. We don't want to support everything at the same time. You can look at the strategy of our development. It's very concentrated. So let's concentrate in industries, services, sustainable development. Yes, but we don't want everyone to get equally. We have industrial areas in the north. Let's concentrate industries there. We have good agriculture in the south. Let's focus on them. Let's use local potentials. So you can see clearly that the region wants to use its endogenic potential. One of the possibilities to develop is escape forward, understood as new technologies, breakthrough, which are available only in dreams nowadays, but can come true in the future. New technologies will be created in Kielce. There is a plan owing to the decision of the management and acceptance of the European Commission. So there will be some activities undertaken with the aimed at organizing R&D laboratories in molecular diagnostic center, oncology center.
te ośrodki znajdują się Today, those w centers miastach, are located które są in ośrodkami cities wzrostu w which regionach develop, europejskich which are i growth poza granicą. centers. Also in Celem the i European ambicją Union. władz jest, aby ten So ośrodek również powstał it's w our Kielcach. ambition to Proszę make such a, have such a center in Kielce. Mr. Kowalik, can you tell us about the assumptions of this Center of Molecular Analysis? We have long-term clinical experience in Świętokrzyskie Oncology Center. We treat many people every day. So we have extensive clinical experience. We also carry out a project about stem cell therapy in collaboration with other centers in Poland. What will its center do? We want to build a center bringing specialists from different centers. And we want to carry out state-of-the-art projects before the war, arming companies, corporations invested in biotechnologies. Now it has changed, now they produce weapons, but it's important in modern economies. We want to run studies which would translate into generating new treatments and producing new tests, and also reinvestment in scientific studies. You've heard a story about a boy who got money for stem cell therapy. We are preparing for it in our center. So you take lymphocyte from a sick person, you modify by using engineering, genetic engineering. So lymphocytes see oncological cells in the body, and the treatment can do miracles in the long term. So we want to develop such advanced technologies in cooperation with foreign centers in order to bring this technology to more patients. We are at an advanced stage, and we have experience to build such a molecular center. We wanted to run tests which will be used practically in the future to generate know-how. The economic success of the region, apart from mentioned by Director Sułek, areas which should be nourished and developed. Additionally, we want to develop biotechnology. So we want to provide good jobs, interesting jobs, and to keep young people. My employees, 70% of them have graduated from the Jan Kochanowski University in Kielce. Owing to support of the region, I can boast that we are the leader in Poland. We have adapted a lot of technologies earlier than big centers in Warsaw or Kraków, and some specialists learn from us. We don't have any inferiority complex. All this requires a lot of effort. What's important? Why are we going to have this molecular analysis center? Because we want to accumulate the basis. We have the human base. Maybe it's not so extensive as in Kraków and Warsaw, but we want to accumulate it. This is how you build institutes in Canada, in the United States, or in Western Europe. You don't build lonely islands.
skumulowana they tam, must żeby ludzie się be gromadzili. accumulated. Tak naprawdę realizacja tego Accumulate centrum to people. mamy oczywiście So, ambitne cele, we have ale przede wszystkim ambitious chodzi goals nam there. o to, żeby But stworzyć what we want is to interesujące create warunki pracy dla młodych ludzi. working conditions for young people. Trzeba powiedzieć, że mamy też tutaj bardzo zdolne osoby, które się kształcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, więc dobrze by było, żeby ich zatrzymać, żeby nie było tego wpływu ludzi młodych, no bo to jest kluczowa sprawa dla tak naprawdę dla przyszłości, dla rozwoju regionu. Przede wszystkim, żebyśmy nie byli tylko konsumentami nowych technologii, ale to, co będzie świadczyło o wartości województwa, szczególnie tutaj regionu kielskiego, to jest tak naprawdę generowanie technologii, wytworzenie szerokich kontaktów. My jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii mamy już takie szerokie kontakty z Instytutem Raka. Prowadzimy w Stanach Zjednoczonych badania. W tej chwili nawet proszę Państwa, nawiązaliśmy współpracę z chyba najlepszym szpitalem na świecie, Massachusetts General Hospital w Bostonie. Tam będziemy też wspólne badania robić, także we'll run some studies together. Po prostu, jak mówi profesor Głuś, trzeba po prostu marzyć i pozbyć się kompleksów, ale oczywiście, żeby się pozbyć kompleksów, trzeba ciężkiej pracy przede wszystkim i rozsądnego planowania i dwa, wsparcia województwa i takie tradycje mamy tutaj zakorzenione, że województwo oczywiście bez wsparcia województwa nie byłoby możliwe. Without the support of the region, we wouldn't be able to develop the Institute of Molecular Diagnosis. We have completed 2 projects, 4 million zlotys worth each. We implemented new techniques of tests for our patients. This is our idea. New technologies we try to implement as soon as possible in our patients. The level of financing is different compared to Western Europe or the US, but as regards technology, people, work organization, it's not any different from other places in the world. Czyli panie profesorze, można skonkludować, że spodziewamy się, so professor, we can conclude that after the implementation of this project, the brain drain will be stopped. And moreover, we could reduce, apart of the fact that we can reduce the brain drain, we want to create a creative cluster. Is it right? Yes, as I said, this all requires a lot of work and organization, but yes, we focus on some very abstractive things like artificial intelligence development and using of artificial intelligence. Employing specialists in this area requires some financial means, and application of AI reduces costs 10-fold to 100-fold times down the stream. So within the framework of CARMET, we are going to be responsible to reconstruct HIV virus as a vector. So we want to take a shell of HIV, put inside some molecules that we want to implement into the patient. So the technology seems to be very unimaginable. HIV is a huge problem, health problem, but on the same time it's a great virus, a great vector to transfer information to leukocytes. So
thanks to that, we want to, as I said, put the side glasses on the leukocytes that do not see the cancer cells. So there are some tools that we have already been using, working with our patients, including the genetic or genome research of our patients. 10 years ago, we were one of the first laboratories in Poland, and definitely the first available for patients. We were the first to use this new technology, and we defined new pathways. So it wouldn't be possible without the support of the regional authorities. The devices very often get broken due to the fact that they are really overused. We are using those devices all the time, not that the devices are poor quality. Ladies and gentlemen, what we can hear here is that the research centers do not need to be placed in Warsaw only. There are no supporting arguments for that. Another argument for spreading the activity is the location of the Chief Measurement Office in Kielce, headquarters of that organization. Thanks to that, central institutions work not only for the region but for all the country, and thanks to that, the region is better recognized also in the eyes of the investors, potential investors. We are also planning to extend the laboratory of this Chief Measurement Office. Professor, can you say that the heart of metrology in Kielce started to beat here? Oh, yes, definitely. Once again, I'd like to extend my thanks to the authorities of the region for inviting us here. The project is being completed here. Next year, we hope to open 6 out of 8 buildings. Chief Office of Measurements that has counterparts in Germany or England is a center of innovation, not only on national but also European level. Talking to our colleagues from another meteorological institute in Europe, we hear them being surprised that such an expensive machinery has been produced for the center here in Poland. The machines are being produced in Austria, in Scandinavia, in Germany, and these machines are an attractive factor. We're talking about the brain drain, but in fact we are employing people, employing researchers. It's not only that we employ young people, there's a lot of focus on capital investments, but in the context of European funds, but you always have to have an idea, and you should remember that this campus is being built in collaboration with the Kielce Technical University. So we are merging the skills of Chief Measurement Office with the Kielce Technical University and Jan Kochanowski University. We have started several research programs.
So the campus has not been constructed yet, but we already work here. We create research programs here. And out of 26 projects that have been selected, several of them are implemented here in Kielce. So that's one point. Another point are the specialists that had been attracted to our center. Researchers from another academic centers, seeing the potential of the devices available here, want to work with us. But the most important factor, what the director already mentioned, is supporting businesses, small and medium enterprises. Big companies do have their own R&D centers. The small and medium businesses need external laboratories, and our office has capabilities to prepare some testing and prepare some research work. Our main job is measurement, is measuring from very small scale, like nanometer scale, up to large scale, technological or technology scale, food production, radiology, focusing of the beam of radiation. So all this is linked to measurements, and measurements are important for them. So while recruiting researchers, we attract people, young people, but middle-aged people as well, from all Poland. So we've got PhD students from the coast, from Gorzów Wielkopolski at the western border of Poland. For those people, possibility to in a very modern environment and cooperation with partners abroad is a really important attracting factor. And the experience worldwide have proven that the research institution like that attracts also businesses. Businesses know that it's a good place for new technologies development, for business development, and we believe that this will promote our region. Of course, you need some very interesting projects built around this heart, this center. There are always, as Mr. Krasowski mentioned, there are always a lot of new jobs created around campuses, not only in high technology, modern technology, but also in some supportive roles. So we've got two academic centers, Jan Kochanowski University and Kielce Technical University, that are a forge for specialists. But yes, the laboratory in Kielce is something that another academic centers envy of us. So neither Krakow nor Warsaw have this kind of laboratory, and they would really love to have it. In Kielce, the advantage of the good road infrastructure, good transport connections, possibility to arrive quickly, international experience show that people from or scientists from abroad come to those kinds of centers like PTB from Germany to come here and to do the research using the Horizon Europe
framework, we want to locate big part of research work here, using our devices, our equipment. And it also gives some perspectives for young people. Campus is going to employ like 40 or 50 people maybe only, but if we launch some R&D projects from the national funds or regional funds, because there are also several ideas of the research projects. So taking this all together, we can create a very friendly environment for the R&D. We're talking to various actors like academia, like companies, like NGOs, and we can see the potential for a strong cooperation. We can say the stronger is the chief measurement office in Kielce, the stronger is academia here, and the stronger is the region. Is it correct? Yes, definitely it is. No, Schumpeter used to say that the driver for the economy are companies. Nothing is possible without companies, their innovation. Who can say more about that? And in more details about that than a man who's been working in business for a long time. Mr. President, could you share your remarks? What are the business expectations in the context of the new EU programming perspective? Is it more linked to the more advanced technology or not, and why? Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for having invited me for this conference, to participate in this conference. Yes, I represent companies from our region. I've been running my own business for 32 years only. So the needs of companies, finances from the EU 2020-27 and from Cameo are definitely needed. There are a lot of challenges, economical challenges right now, and a lot of companies, a lot of entrepreneurs might face a lot of challenges, and our Polish economy will face those challenges. Polish companies need capital to invest again. Leviathan Confederation ran a survey that has shown that more than 70% of businesses declare withholding the investment. So it's bad news, definitely. It's linked mostly to the fact that a lot of companies still feel the effects of the pandemic. Inflation, very high prices, high costs of credit. Inflation was very high and interest rates are high. We've also got issues linked with what's been happening in the East. A lot of Polish companies lost their suppliers or clients due to the war in Ukraine. Additionally, the running costs of businesses are going up. The minimum wage that was implemented this year and that are going to be increased still more during the year make the financial situation of businesses very tricky. Apart of that, it's the election year.
a lot of politicians is going to give promises, forgetting about the economy. Companies need capital with low interest rates, easy financial instruments to be competitive. Entrepreneurs need money to modernize their companies, to take care of cybersecurity. So, well, let's see what the future brings. That's true. Volatility is really big. Both companies and households need to face it. European funds are supposed to help us with coping with that. Well, some guidelines change, like spending guidelines change. From the perspective of our region, do the changes in cohesion policy are advantageous from our point of view, from the point of view of local or regional government? What should happen, what should change in the EU funds so that they would be more appreciated by the actors in our region? Director Sue, could you share your thoughts? What changes should be implemented so that the Świętokrzyskie region could better use the European funds? Some regions, areas, and I agree with the approach of the European Commission as regards implementation of the instruments. Director Sarasola talked about it. We don't emphasize on the subsidies. There are fewer subsidies, or next to none. Schumpeter wrote that entrepreneurs drive the economy. We need to use financial instruments to a high extent. We have a financial cushion, so we can. They are more flexible and they are easier to access. Entrepreneurs would like to have subsidies, but from our point of view, financial instruments are better. So we have a change in instruments. Sometimes we talk with our partners from the European Commission regarding some limitations introduced by the program period 2021-27. These are a lot of funds, but this is difficult money. We cannot always do whatever we want. The first discussion, what to finance, sewage infrastructure, more advanced infrastructure. The discussion is still ongoing. The number of funds allocated to roads. So we've achieved some sort of compromise. Both sides are unhappy, which means that the compromise was good. So we'll develop towards what we did in recent years. So develop road infrastructure, but to a high extent we want to direct them to urban mobility and also development of public transport, zero emission transport. We want to provide people with good accessibility of civilizational centers. From rural areas, the people have to be transported to the big cities. We can do it by building roads used by private cars, but we can also allocate more funds to public transport. So less of simple infrastructure and more challenges, road transport, green investments. We talked to the Commission about investments in energy efficiency and renewable energy sources.
We don't always Mamy agree. kryzys energetyczny We have energy i być może crisis. chcielibyśmy więcej Maybe środków you would właśnie like w to postaci get more dotacyjnej funds skierować do in the samorządów. form of No tutaj subsidies na ten temat for local rzeczywiście mamy governments. różnicę zdań, Here we ale disagree byliśmy w with the stanie na European przykład Commission, but uzgodnić we sobie were able warunki to dotyczące wsparcia takiej podstawowej negotiate infrastruktury kanalizacyjnej. W regionie świętokrzyskim, nie funds wiem czy for Państwo wiecie, the w sewage miastach kanalizacja to jest 97, systems. może 98%, In niemalże urban, 100%. in cities, Ale na it's terenach almost wiejskich nawet 100%, 60%, but nawet in połowa rural terenów nie areas, jest sometimes kanalizowana. Ze względu na duże 50% odległości między of gospodarstwami rolnymi czy farms domowymi, no nie opłaca się don't have tej sewage sieci systems. kanalizacyjnej kłaść, tak? Natomiast no, ludzie chcieliby mieć People możliwość would like skorzystania to z takiego have, dobrodziejstwa cywilizacyjnego jak sieć kanalizacyjna, sewage a nie szambon. systems I tu na ten not temat tanks, toczymy dyskusję. Nadal sanitation będziemy tanks. finansować te inwestycje, We'll still ale może w continue sposób to bardziej finance skoncentrowany, such zrównoważony, investments, w but we'll do mniejszym it in a more stopniu na tę sustainable podstawową way. infrastrukturę, So ale let's nadal po focus to, on żeby tą basic łatwość infrastructure. dostępu do tej infrastruktury dla naszych mieszkańców want zapewnić. to Nie sądzę, ensure żeby that all polityka spójności residents w have jakiś access gwałtowny sposób w najbliższych to basic latach z punktu infrastructure. widzenia regionu The się cohesion zmieniła. policy will Tak not jak mówię, change mamy dużo considerably wyzwań. Tu in the padło coming takie years. hasło There are a lot of odporność. Rzeczywiście musimy się uodparniać challenges. na Resilience is important. konflikt, pandemię czy konflikt na Ukrainie. So a we have niestety war in taki region Ukraine, jak pandemic. Świętokrzyskie, który jest oparty powiedzmy na przemyśle Świętokrzyskie budowlanym region w is dużej based on mierze, construction zmiany na industry. rynku cen, zaburzenia So changes on dostaw price bardzo gwałtownie markets. odbija się na naszym PKB. To od razu widać, tak? Our Czyli GDP musimy szukać też dywersyfikacji, has szukać innych decreased. We have to ścieżek look rozwoju. for I między innymi diversification, dlatego different rozmawiamy o takich projektach directions of Centrum Badań development. That's when we Molekularnych, talk dlatego about rozmawiamy molecular o kampusie laboratoryjnym GUMO. Być może to nie są dzisiaj inwestycje masowe, tak? One są these are dość not takie mass niszowe, investments. powiedziałbym, This is ale one to są niche, takim but poszukiwaniem nowych form rozwoju we regionu. look for new forms for developing the region. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Thank you very zmiany, much. As regards changes, to jednymi z nich są zmiany we have changes, ludnościowe, demograficzne. demographic changes, Przeciętna długość życia jest an coraz average dłuższa. life cycle Pojawiają się różne is longer, problemy or life w związku z expectancy is tym. longer. Some problems z leczeniem, appear, problemy z problems utrzymaniem with w stabilności zdrowia, w health problems, suwerenności i w elderly autonomii człowieka people. również starszego. Panie profesorze, Professor, jakie są what are możliwości possibilities systemu opieki of zdrowotnej the healthcare system? i czy w tym systemie Świętokrzyskie może znaleźć swoje miejsce, Can aby Świętokrzyskie find its na te place in the wyzwania system? móc, Can it odpowiadać, react aby między innymi to the poprzez challenges? projekt, który Pan będzie kierować, You will manage móc wpływać project. na Will it affect łagodzenie mitigation objawów, a of nawet symptoms leczenie or trudnych treatment? opresji chorobowych, czasami okrutnych. Co można i czego można się spodziewać w kontekście realizowanego zadania, o którym dzisiaj tak wiele project było we are talking about so much. Tak, wszyscy chcemy żyć wiecznie, We all want to ale live jest perpetually, to cena, jaką but płacimy this is the price we tak pay. naprawdę za to, że żyjąc dłużej By living longer, mamy większą szansę, we, żeby zachorować na chorobę nowotworową. Statystyki probably will have prognozy mówią, że w 2030 cancer roku, in jak tutaj 2030, Państwo siedzicie, according to the co drugi statistics, mężczyzna i co trzecia every kobieta other man zachoruje na and chorobę every nowotworową w third ciągu swojego woman życia. will Więc takie są develop statystyki. cancer within lifetime. This is Niestety, statistics. Oczywiście nauka, żeby tak naprawdę móc przeciwdziałać, inwestuje Science się bardzo duże pieniądze has to invest a lot w of badania money naukowe. into scientific Nawet mogę, proszę research. Państwa, statystyka jest, dlaczego leki nowe kosztują So bardzo dużo why pieniędzy, are miliardy dolarów, i w new ogóle drugs później so leczenie. expensive? Leki Why is nowoczesne, treatment so celowana terapia kosztuje expensive? Targeted therapy od 30 do costs from 50 30 to tysięcy 50,000 miesięcznie za zlotys leczenie jednej per osoby. month Takie for są treatment ceny of one nowoczesnych patient. leków. These are Ktoś powie, że to prices dużo, of ale modern do drugs. badań klinicznych i But do for leczenia clinical studies, przychodzi for jedna treatment, cząsteczka na 1000, które się just które się one poszukuje, molecule moves Takie są on te for wszystkie further szczeble, stages of więc research. Świętokrzyskie Centrum Onkologii od So, samego początku Oncology stawia Center na from the very profilaktykę. beginning My prowadzimy swój emphasizes rejestr, który jest jednym z lepszych prophylaxis. i od 20 lat For 20 odnotowywany w years, Międzynarodowej Organizacji we've been cooperating with walki z International rakiem. Organization Generalnie for Świętokrzyskie Fighting rejestr nam Cancer. podpowiada, gdzie mamy się rozwijać, w So jakim we know how to aspekcie. develop in Świętokrzyskie what Centrum aspect. Onkologii prowadzi Our aktywnie Oncology badania Center profilaktyczne, provides profilaktykę for pierwotną, pogadanki w primary szkołach, jeździmy z prevention tym and autobusem, żeby nie było już we educate students że nie mam czasu i in tego schools. typu rzeczy.
Ale wracając do Centrum Badań Molekularnych, But when we come back to the Molecular Diagnostic Center, we'll also deal with different screenings based on molecules, detect predispositions for different illnesses, mainly cancer. Mamy już nasze doświadczenia, że my jesteśmy w stanie wykryć na bardzo wczesnym poziomie nowotwory. Nie wszystkie mają tą komponentę jasną, w tej chwili dziedziczną, ale chcemy to rozwijać na bazie Centrum Badań Molekularnych. Dwa, również chcemy wytypować cele molekularne do leczenia. 3. Generalnie chcemy uruchomić tak naprawdę w Centrum Badań Molekularnych czystą produkcję farmaceutyczną, pełnoprofilową rozwój właśnie produkcji terapii CAR-T. W tej chwili, tak jak powtarzam, realizujemy projekt ogólnopolski, ale nasze warunki pozwalają nam tylko na wykonanie części, czyli wykonanie tego wektora, jak mówiłem, zrekonstruowanie na bazie wirusa vektora. Więc proszę Państwa, w tej chwili wchodzimy w coś takiego jak terapia szyta na miarę. We are entering into to zdaje tak naprawdę egzamin w leczeniu chorób nowotworowych, ale nie tylko chorób nowotworowych, różnego rodzaju zapaleń, innych przewlekłych chorób. Więc generalnie, żeby jeszcze raz powtarzam, nie być konsumentem drogich technologii, a współtworzyć te technologie, byłoby dobrze i szczęśliwie, jeżeli by powstała w regionie pierwsza firma biotechnologiczna z zacięciem farmaceutycznym. Company with a pharmaceutical branch. We are now going through EU regulations. The whole process of vector production is only 50 pages, and risk analysis is over 500 pages. And we have the main pharmaceutical inspector, but it can be done. Raz, że my profilaktykę prowadzimy, dwa, uczestniczymy i będziemy stymulowali różnego rodzaju badania z użyciem badań genetycznych na populacji świętokrzyskiej, ale świętokrzyskiej population. A trzy, tak naprawdę dążymy do wytypowania, będziemy dążyli do wytypowania również zastosowania metod sztucznej inteligencji nowych celów molekularnych, tak naprawdę generować terapię. W tej chwili nowoczesną terapią jest terapia komórkowa. Ja powtarzam, koszt w tej chwili wyceniony przez komercyjny firm kosztuje to państwo polskie 1,8 miliona złotych. Taki jest koszt. Jeżeli zrealizujemy projekt Centrum Badań Molekularnych, będziemy w stanie produkować taką terapię, to żeśmy sobie liczyli koszty na polskie warunki, możemy zredukować ten koszt do 5 do 10 razy, co oznacza, że będą zlikwidowane te różnego rodzaju zbiórki. A trzeba powiedzieć, że nowoczesne terapie pomagają w beznadziejnych sytuacjach, kiedy ludzie są w wieku produkcyjnym. Such treatment is very helpful when people are fortish. So such treatment causes that people can go back to work and pay taxes, and disease is on recursive. We have to remember that cancers become a great problem for the healthcare system and also for insurers. Bo my żyjemy dłużej i tak naprawdę, żebyśmy żyli w dobrym zdrowiu, to również ważny jest ten aspekt profilaktyki. I co cieszy, że jako młode osoby, to my to obserwujemy, młode osoby są bardziej świadome, jeśli chodzi o cytologię ginekologiczną, like gynecology, cytology, natomiast and other preventive tests. But older people, 60 plus, no tutaj musimy się wiele natrudzić, żeby tych ludzi persuade people to do screening. Centrum to jest jeden z kamyczków ważnych, ale bez działań takich edukacyjnych, without education, szeroko zakrojonych, bez świadomości without społecznej, a social awareness about cancers, you will nie not będziemy win the battle. Przypadki, ale We'll be able to treat difficult cases, but if we are unable to react to, co teraz się obserwujemy, preventively, mamy masę bardzo zaawansowanych now we have a lot of jeśli chodzi o advanced pandemiczne cancers. skutki, ponieważ my działaliśmy, byliśmy otwarci, jednak pacjenci nie docierali z różnych przyczyn, już nie będę mówił, dlaczego się tak działo. I niestety docierają teraz w takich trudnych stadiach, a leczenie pacjenta zaawansowanego to jest koszt 10-krotnie do 100-krotnie wyższy w porównaniu do
the cost of advanced cases is 10 times more expensive than treating at an early stage. So we also want to promote and stimulate screening tests and targets for molecular treatment. And we also want to build for profile production line. So we have a line with meeting all the standards of the Chief Pharmaceutical Inspector for molecular treatment. So we want to produce also particles, and if we want to invite one of the pharmaceutical giants, cooperation, which would open more development pathways. It's not simple, but it's not so difficult. It requires a lot of work. Jak widać, szanowni państwo, przysłuchując się wyjaśnieniom pana profesora, chyba wszyscy mamy przekonanie, że przez rozwój tego centrum nastąpi rozwój regionu, ale w znacznym stopniu mam nadzieję, złagodzi, panie profesorze, te prognozy statystyczne, które pan raczył tu przywołać. Niestety, to jest powtarzam cena za to, że chcemy żyć wiecznie. Yes, unfortunately that's the price for the fact that we want to live forever. Everything deteriorates with time, every house deteriorates with time, so that's the price. But we can see that the people's awareness is rising, and people are aware that if we don't take care of ourselves, the fight is already lost. A part of that, it's a burden. It's a burden also for the companies when the employee takes a time off, sick time off, then the business suffers, and companies just try or have started to think about or monitor the screening tests of employees. Companies are aware that training of a new employee is something expensive, and they want to keep the employee who is already trained. Training of a new employee is a cost. So from the point of view of the human capital, one of the assumptions of this project is to protect the life and health, human life and health. So while talking about the resources, Baromer, one of the very important economists, said that it's important to create economy from inside out, not otherwise. There are two big important centers, Molecular Biology Center and the Chief Office of Measurements. Please explain why do you predict that the work of the Chief Measurement Office and companies in the area will network to create a new quality? Well, in fact, this networking has already started. We are at the headquarters of Kielce trade show, Targi Kielce, and most of the companies participating in that cluster with Targi Kielce are companies from the region, but also some companies from another regions of Poland that plan to open their branch offices here. So as I said in the first part of my say,
We've been working together with the Kielce University of Technology that is going to be responsible for the technology transfer, and we are going to be the provider of know-how and the contemporary standards coming from the European, another European countries and another metrology institutions. In the second stage, the professor mentioned Świętokrzyskie Cancer Center, but we are closely linked to this Świętokrzyskie Cancer Center, especially through the radiation therapy. So our organizations are linked on various levels. Metrology is closely linked to pharmacy, to medicine, and I believe those might be the two poles that would accelerate the creation of the Silicon Valley of Świętokrzyskie region. There are yearly Mars rover competitions in Kielce with the students of Kielce Technical University winning those competitions very often. And those people would not escape from here to Warsaw if they have a chance to find a good job here. Either locally or through the collaboration with another companies and with another centers, European research and development centers. Well, I do believe that these loans are a better tool, accelerating and not making companies lazy, but giving them a chance to replace their capital. That we have noticed working well in Poland. We are an organization that is in fact an R&D institution, and I hope we shall play a significant role in the future. Mr. Banasik, what should we do to survive the crisis? What should the businesses do? There are a lot of civil engineering companies, a lot of metallurgical companies, a lot of other companies. How to invest, or should we invest during the crisis time? How to survive the crisis time? Maybe being able to accelerate after the crisis. Well, maybe I'll start with this not so good news. Konfederacja Lewiatan did research that has shown that 67% of the entrepreneurs declare that the conditions for running business are deteriorating. 68% list the increasing running costs as the biggest problem. More than 85% of entrepreneurs say that the number one problem are the prices of energy. So that is the problem that is bothering us the most. Apart of that, independently on the government, I've been saying for 15 years that new regulations are one of the biggest hurdle for companies. A lot of new regulations implemented every year. Professor said that there's a chance that the
employees will be off sick for a shorter time. Also, the new R&D or researchers are going to be here. Well, in fact, the companies try to keep the level of employment because employing new people is expensive, and everybody hopes for having new orders next month, maybe. When talking about the unemployment, it's not only demographics, but also the fact that the companies do not want to reduce the job count in the future. So those are the factors necessary to make the entrepreneurs peaceful. It's not only in Poland, it's in all Europe that inflation hits, and we hope that the financial instruments that we have been talking about today will help with that. And also the fact that I was invited here to the panel by the Marshal Office, so this is a good sign for future. Thank you so much for your opinion. Thank you for participating in the panel. As a conclusion, I could say Europe set the strategy Europe 2020, now 2030. Świętokrzyskie region tries to participate in this strategy actively, and two flagship projects show it clearly. They also show that the decision of the regional authorities and European Commission has been a good, or was a good decision. And I hope we shall see the fruits of those projects in the coming future. Thank you so much. And Director, the floor is yours. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Thank you very much, Professor. Duże podziękowania dla naszych szanownych panelistów. And I would like to thank our panelists. We've had discussions, hopes, a round of reflections, expectations relating to the launching of the new regional program financing. As mentioned at the beginning, right now, it's time to briefly remind you of what has been negotiated within the program and where will funds go. So it's like remembering, because many times you've had a chance, most of you had a chance to become familiar with the content. So brief presentations will approximate you. The elements. Mr. Sułek will talk about what is going to be financed from the fund. Congratulations, you have survived until now. We'll be talking about when, what, for what money will be spent. A number of persons have been asking those questions. What will the fund be designated for? What will be criteria?
We are working on it. We'll soon present you concrete information. Now I'm going to show you a brief summary of what we'll spend European money on. The largest funds, over 350 billion euros, will be dedicated to climate protection, biodiversity, and so we have environmental targets. European Commission emphasizes this. So we'll dedicate climate targets. The second area is economy. We need to support entrepreneurs in the form of financial instruments, not subsidies or subsidies in a limited way, but also other activities for entrepreneurship, 50 million for urban mobility, road infrastructure, public transport, 140 million euros, social development, 100 million euros, and projects important for local communities, ecology and tourism, and also EFS plus from EFS department will tell you more about it. What was the subject of negotiations? We talked to you about it. So, 14th of October 2022, we negotiated details. Negotiations were difficult. The minister said that they were held regardless of whether it was a working week, a weekend, night or day. Sometimes we had some comments, we received them at 2 a.m. and we sent our answers back 45 minutes later. So the negotiations were very intense. So we negotiated some interesting things, public infrastructure, R&D. We've heard about it today, and we convinced the Commission about investments into sewage systems and healthcare infrastructure, several big projects. Here our objectives are common, development of one-day hospitals and healthcare centers. Forms of support, as I said, are a bit different, more difficult. But I think that in the perspective of several years, when we finish it, financial instruments will say that they were effective and they replace subsidies in a good way. Now a few words about what funds will be dedicated to what. So far we've shown you particular funds for priorities. Now we have measures, concrete measures. So EFR, investment part, Priority 1, 8 measures. Public R&D infrastructure, 2 projects mentioned today, main center of measures and molecular diagnosis center. So this is public infrastructure project. We have 37 million euros dedicated to R&D projects in enterprises, small, medium-sized and large. The assumption will be that first, entrepreneurs will carry out projects using infrastructure built under this perspective. So we don't want to develop new labs, but we want to use the existing resources. So we have several projects. Technical University, University of Kielce. So we want to develop projects using the existing infrastructure. So the company will not be able to extend research lab, but they have to cooperate with the existing ones.
ale na pewno ta współpraca będzie przez nas wymagana. W związku z czym to będzie szansa i ograniczenie pewne też dla tych inwestycji, cooperation bardziej with existing przemyślane i celowe. 2 miliony euro budowanie potencjału instytucji otoczenia biznesu. Są to nieduże środki, ale nasze doświadczenia potential of around business. wskazują, że instytucje otoczenia biznesu potrzebują wsparcia, around przedsiębiorcy infrastructure around business is 2 million euros. To jest także here, szczególnie w okresie pandemii, especially during the pandemic, in uncertain times, we don't know whether revenues will appear, whether the economy will be unblocked, or how long it will take. Some companies had to change their activities, their profiles, look for new markets, new forms of activities. So institutions around business fulfilled their role. So entrepreneurs asked what to do, and those institutions helped, supported entrepreneurs. In such situations, extreme situations, institutions from related to business matter. So it will be competence support, development of such institutions, not building in new infrastructure. So new, more innovative activities. 1.4 building and reinforcement of cluster relations, 2 million euros. We didn't finance such ideas in the previous programming, but it was financed in the perspective 2017. Clusters developed. There are not many of them in our region. They can have funds from national projects. 6 million euros, increasing the potential of small and medium-sized enterprises, development of regional innovation ecosystem. So funds for developing documents. We want to encourage entrepreneurs to use those funds for preparing energy audits, for instance. Dotyczącą czy to efektywności energetycznej, czy OZE, będzie zobowiązana posiadać taki audyt energetyczny, a dzięki tym środkom będą sfinansować ten proces przygotowawczy. Energy audits and will finance preparatory process. 22.9 million euros digitalization in the public services sector. One project, continuation of the digitalization of healthcare units. Ten projekt jest realizowany z ogromnym sukcesem, jest bardzo potrzebny. Tak jak dzisiaj pan profesor Kowalik mówił, sztuczna inteligencja to również bazy danych, w związku z czym to również informatyka. I te obszary również chcemy wspierać w programie regionalnym. To będzie jeden systemowy projekt skierowany do kilkudziesięciu podmiotów z ochrony zdrowia. Internacjonalizacja infrastruktura biznesowa. Proszę państwa, tu jakby dwa kierunki. Po pierwsze, dyskutujemy, myślę, że to się sfinalizuje, nad 30.5 million euros. California Incubator project. Projekt wpisany do kontraktu programowego. So we have this project included in the contract. Będziemy jeszcze dyskutować na temat szczegółów, spora część tych środków pójdzie na finansowanie takiego, czyli rozwój parku technologicznego, ale mamy bardzo dużo sygnałów od przedsiębiorców, którzy coraz chętniej uczestniczą z nami w takich procesach internacjonalizacyjnych. W gruncie rzeczy sprowadza się do dofinansowania wyjazdów na targi, gdzie dotychczas stosowaliśmy taką metodę, że te przedsiębiorstwa braliśmy na takie misje gospodarcze po kilka czy kilkanaście podmiotów. Czasem zdarzało się, że finansowaliśmy tam jakieś stoisko targowe, ale ostatnie doświadczenia pokazują, że ma znaczenie kwestia skali. Ostatnie targi z przetwórstwa rolno-spożywczego w Seattle pokazały nam też potrzeby przedsiębiorców robienia takich większych wyjazdów, dzięki których my możemy się zaprezentować jako potencjał gospodarczy regionu, a przedsiębiorcy rzeczywiście są rozpoznawani. To już nie jest jakieś tam malutkie stoisko na targach, które znika, ginie. To jest stoisko, w ramach którego rzeczywiście przedsiębiorcy z pokrewnej branży oczywiście mogą wspólnie pokazać swoją ofertę. To cieszy się coraz większym powodzeniem i te działania chcemy dalej wspierać. I kapitał dla MŚP to są te środki właśnie na instrumenty pożyczkowe odnawialne, które jakby zastępują dotacje. Przypomnę Państwu, że w tej perspektywie zwiększyliśmy wartość projektu pożyczkowego z 280 do 400 milionów złotych,
a w nowej perspektywie mamy kolejne 64,5 miliona. Jeśli zliczymy wszystkie środki dla przedsiębiorców, które idą w ramach tych dwóch perspektyw finansowych, będziemy mieli na rynku około miliarda złotych, więc to już jest kwota, to jest ten kapitał, który potrzebny jest przedsiębiorcom, o którym mówi pan prezes Banasik. Drugi obszar, proszę Państwa, to środowisko, efektywność energetyczna, OZE, zasoby wody, kanalizacja, gospodarowanie odpadami i bioróżnorodność. To jest ta największa pula środków. 65 milionów euro chcemy przeznaczyć na efektywność energetyczną, to są dotacje. Tutaj udało się wynegocjować z Komisją takie odstępstwo od instrumentów finansowych. Będziemy mogli dawać środki finansowe w formie dotacji dla samorządów, które są w nieco trudniejszej sytuacji finansowej, więc to też jest dość atrakcyjny instrument. 61,8 miliona, blisko 62 na efektywność energetyczną w instrumentach finansowych, czyli w formie pożyczkowej. Oczywiście te pożyczki są częściowo umarzalne, w związku z czym to też jest atrakcyjna forma wsparcia i dla firm, i dla samorządów. 18 milionów euro są to formy dotacji na magazyny energii. Tu uzgodniliśmy sobie z Komisją, że to jest obszar, który będzie się rzeczywiście rozwijał. Mamy dużo projektów tak zwanych parasolowych, czyli w tej perspektywie finansowaliśmy w dużej mierze instalacje fotowoltaiczne. Realizowano oczywiście projekty przez gminę, ale instalacje indywidualne. I teraz chcemy dołożyć do tych projektów dotyczących fotowoltaiki jeszcze magazyny energii. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie. 64,5 miliona na gospodarowanie zasobami wody. Jak Państwo wiecie, Świętokrzyskie jest regionem w dużym stopniu narażony na deficyty wody. Jesteśmy bodajże czwartym regionem w Polsce, który narażony jest na deficyty wody i powinniśmy w dużej mierze realizować inwestycje dotyczące małej retencji i właśnie te środki będą przeznaczone na małe zbiorniki wodne, oczka wodne, czyli to, co generuje, że tak powiem, wodę na terenie regionu, co zatrzymuje wodę w regionie, ale również tutaj będą projekty dotyczące ochrony zasobów źródeł wody pitnej, jak również sieci wodociągowe. 50 milionów euro na infrastrukturę wodno-ściekową, głównie to będą kanalizacje. I tutaj dzięki zrozumieniu naszych partnerów z Komisji udało się uzgodnić możliwość finansowania równolegle dwóch obszarów kanalizacyjnych, to znaczy są to obszary miejskie, gdzie tak zwane wskaźniki koncentracji, czyli liczba mieszkańców na kilometr sieci kanalizacyjnej rysują się w granicach 10 do 15 tysięcy tak zwanych RLM-ów. Natomiast te mniejsze tereny wiejskie od 2 do 10 tysięcy to było przedmiotem dyskusji z Komisją Europejską. Ostatecznie udało nam się uzgodnić, będziemy te projekty realizować równolegle. Gospodarowanie odpadami w postaci dotacji 10,5 miliona euro, gospodarowanie odpadami w postaci instrumentów finansowych. Mamy trochę obaw co do tych projektów, nie ukrywam. Cieszyły się te pieniądze bardzo słabym zainteresowaniem w tej perspektywie finansowej. A to są środki przede wszystkim przeznaczone na recycling oczywiście, czyli tu nie finansujemy takich klasycznych spalarni odpadów czy spalarni śmieci. Pewnym wyjątkiem będzie możliwość realizacji jednego projektu w Sandomierzu, gdzie mamy spalarnię odpadów medycznych i weterynaryjnych. To jest takie odstępstwo tej reguły, na które Komisja się zgodziła, za co serdecznie dziękujemy. Ten jeden projekt będzie realizowany jako taka typowa spalarnia odpadów medycznych, natomiast wszystkie inne to jest recycling, ewentualnie tak zwane PSZO, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów. I 42 miliony euro w działaniu 2.9 na ochronę dziedzictwa różnorodności biologicznej. Bardzo interesujące działanie, szczególnie dla tego regionu, naszego regionu świętokrzyskiego, w którym ponad 60% obszarów jest objętych jakąś formą ochrony. Czy to rezerwatem, czy to są parki krajobrazowe, ale są to obszary na przykład siedliskowe, które wymagają ochrony. Na ochronę właśnie tych środków, tych siedlisk, tych zasobów mamy kwotę 42 milionów euro. Projekty, które cieszą się coraz większym powodzeniem wśród samorządów. Priorytet trzeci, transportowy. Przede wszystkim infrastruktura transportu zbiorowego, tabor zeroemisyjny, ścieżki rowerowe, transportation, bike lanes, digitization of the transport, 50 million euro, 40 million of that will be used for MOFs. Miasto Kielce jako miasto wojewódzkie, Kielce as the capital of the region będzie mogło aplikować do środków, will o których not dzisiaj była mowa, use those means. Rozwoju Polski Wschodniej czy programu Polski Wschodniej. It will be eligible to apply for the Eastern Poland Development Fund, and 10 million euros for another
municipalities, also for the city transport. Priority 4, regional roads. Well, we discussed really long time about that. 85 millions of euro for regional roads and 54.5 million for another means of transport like bike lanes, rolling stock, railway rolling stock, buses, zero or low emission buses that should contribute to the pollution reduction in our region. But as I have mentioned, not all money is going to be spent on the regional roads. Then social development, so it's health, education, social infrastructure, and culture and tourism. Not a lot of money, but we had to split it. 24 million for education infrastructure, especially for vocational schools. Most of this money is going to be spent on vocational trainings. We have to rebuild it. It was not popular for many years. It has not been popular for many years. Now we need to rebuild it. 24 million for it. Social infrastructure, 11.5 million euro. So daily support, training, housing, things like that. Health infrastructure, 46 million euro. Big project in oncology, hospital in Czerwona Góra, psychiatric ward in Morawica. So yes, my voice is scarred, sorry for that. And also some funding for the primary health care. So primary health surgeries will be eligible to get some funds for accessibility or some equipment that will be deemed necessary. So we predict to have 25 projects like that. And then infrastructure in the culture and tourism, 23 million euro, not a lot. These are going to be things like bike lane, historical monuments, they should be included in the framework of development of the local community. But also some special projects for the powiat level can be included here. Priority 6. Something new, territorial instruments, understood in a slightly different way than before. We are talking about ecotourism or sustainable tourism. We also can see support of entrepreneurship in that area. So we've got here 6.1 for IOF. Let me remind it, it's Kielce and for bigger towns. Those are the funds for the projects resulting from the territorial strategies being created right now. So it's mostly creation of the tourist roads, the bike lanes, but the object must be integrated. So it must not be a piece of bike lane in one place and another piece of bike lane in another place. So the tourist could be aware that he would go to some place by coach, then would go 2 kilometers by bike lane, then leave the bike, walk, then change to the canoe, then change to the electric coach or bus, taking him to another attraction. 25 million for the city's renovation, then 6.3 reinforcement of local potential outside of municipalities. So those are so-called other territorial instruments. So in fact, it's necessary to have the
agreement of several communities. They do not create one organization, but they want to have to do something together. And this project must be included, must be in line with the regional strategy. So all the territorial strategies should be created by the end of August. So we will know more about that by the end of the year. And a pilot action, local development managed by the community. It's only 3 million euro, but we want to check if it works. So this is money to finance the project by the local groups. Those might be the bike lanes, might be the city parks arrangement, maybe football pitch or another sport facilities decided by the local activity groups. And here a brief summary. Priority 2, financial instruments, 61.8 million euro, 38 for renewable energy sources, million euros for GOZ, and then 64.5 million euro for SMEs. Then some more territorial instrument, MOF, dedicated MOF, then another territorial projects and locally driven territorial development. I'm speaking very quickly because we are out of time. We are ending our work to create the monitoring committee, and most of the applications has already been received. We are waiting for several applications from several organizations, and we hope to finish it by the end of this next week. And in 2 weeks' time, we will be able to present the proposed structure. Of course, including the NGOs, we will try to keep the parity. If the monitoring package is finished by the end of February, the first meeting is going to take place in March this year, so in this quarter. And we would like to present not only the regulation, but also some first projects. And my colleague is going to talk about them just in a moment. We hope to do it maybe still in the first quarter or in the beginning of the second quarter, and we hope to have first project competitions in May. And we want to finalize the monitoring committee, create the regulation, criteria list. So I would like to encourage you to follow our website, where we are going to report on the progress of our work. There are also some systemic procedures that need to be prepared, like procedures, instructions. All those documents are being worked on, and we hope to finish them by the end of the first quarter. And then there will be available for downloading. You are not going to be left alone. We are going to help you. This is a machine that needs to start and get some momentum. The first period is very difficult. You have to start it, drive it, and then we hope for a snowball effect. I hope this presentation was helpful for you, and it is going to be made available on our website. So I'd like to encourage you to use it. Thank you. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Naprawdę ekspresowe tempo, biorąc pod uwagę tak obszerny zakres do you made it very quick, a broad area, you covered it in a short time. We talked about the European Regional Development Fund. Now it's time for
ważne, czyli Europejski Fundusz Społeczny European przedstawi prezentację pani kierownik Plus, Anna Banasik z Anna Departamentu Banasik Wdrażania from the Europejskiego Funduszu Department of Społecznego. Implementing Zapraszam the serdecznie. Social Policy will present it. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Oczywiście uważam, że Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszy, bo to są inwestycje w człowieka, a bez człowieka into people, and you cannot do anything about people. With great pleasure, I'm going to present you the frameworks of the regional program, European Funds for Świętokrzyskie region for the years 2021-27, the social part, and the whole program was prepared in cooperation with representatives of civil society, social partners, representatives of employers. Ale na początku musieliśmy zdiagnozować we had to najważniejsze diagnose the most problemy important naszego problems of województwa. our Pierwszym krokiem było region. The sprawdzenie, first kto i step was to dlaczego check najbardziej who and potrzebuje why pomocy needs w naszym regionie. assistance in our region. I tak powstała właśnie diagnoza So we województwa, have diagnosis która of the wyjaśniła region najważniejsze problemy and i the potrzeby most naszych important mieszkańców w problems sferze and edukacji i rynku needs in the pracy area of oraz education, potrzeb labour zdrowotnych market and i healthcare, społecznych. and social needs were Jak już wszyscy selected. tutaj goście, którzy brali udział w panelach dyskusyjnych, wspomnieli, głównym All guests of our problemem discussion naszego panels mentioned the regionu main jest issue in our demografia. region is W demographics. ostatnim dziesięcioleciu Within the last ubyło nas 10 years, ponad 84 over tysięcy mieszkańców naszego regionu. 84,000 people Diagnoza również wykazuje, że went away. The diagnosis nasze also województwo shows that bardzo our szybko się voivodeship starzeje. is aging Proszę sobie wyobrazić, quite że quickly. aktualnie w naszym Right województwie now, co piąta osoba every fifth mieszkająca person w naszym regionie living ma in our region 65 lat is lub over jest starsza. 65 Te wszystkie problemy years of age. demograficzne All demographic generują issues generate różne problemy w rozwoju naszej different sytuacji problems with the społeczno-gospodarczej development of w our naszym economic regionie. and social aspects. Problem demograficzny stawia przed nami demographic ogromne problem, wyzwania. poses Nowego znaczenia great nabiera challenges. kształcenie dzieci, młodzieży important oraz to osób educate dorosłych, children, które niewątpliwie musi young być people powiązane and adults, z regionalnym which rynkiem has to pracy. be related to the local Kolejnym labor market. wyzwaniem Another challenge jest zatrzymanie osób w is wieku produkcyjnym na rynku keeping pracy, a people with unowocześnianie się production ciągłe age on gospodarki the labor market. powoduje konieczność However, stałej aktualizacji we need to kompetencji update i competences kwalifikacji, and qualifications aby te of osoby employees właśnie mogły pracować so jak that, najdłużej w dobrym employees, zdrowiu. can, Ogromnego live znaczenia as long as nabiera possible in również good health. profilaktyka zdrowotna, o której też Health już dużo prevention mówiliśmy, is, przede very wszystkim important. pan profesor Kowalik. Professor Kowalik talked about Duża it. liczba seniorów w A naszym large number województwie of oraz senior osób citizens potrzebujących wsparcia w and codziennym persons funkcjonowaniu needing support in zwiększa everyday popyt na usługi opiekuńcze i activities, zdrowotne increases i tak the ważną need for potrzebę tutaj deinstytucjonalizacji tych usług. Problemy pracodawców w zatrudnianiu pracowników wymagają nasilenia działań aktywizujących osoby bezrobotne i pozostające poza rynkiem pracy. Koniecznym staje się również wsparcie całych rodzin w dostępie do wysokiej jakości edukacji oraz usług społecznych. Świętokrzyskie projekty będą zatem wspierać młodzież na wszystkich etapach edukacji, będą wspierać również rodziny, szczególnie te, które przeżywają kłopoty wychowawcze, będą wspierać również aktywność zawodową mieszkańcom i dostęp do profilaktyki zdrowotnej, a także wspierać aktywność naszych seniorów w dostępie do profesjonalnej i przyjaznej opieki. Jeśli chodzi o podział środków w naszym programie na Europejski Fundusz Społeczny bez pomocy technicznej, czyli środków na administrację, mamy około 388 milionów euro. Najważniejsze potrzeby uwypuklone są w priorytecie 9 i 10, gdzie przeznaczyliśmy najwięcej środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będziemy realizować program społeczny w 4 priorytetach: zdrowie i aktywność zawodowo, edukacja na wszystkich etapach życia, usługi społeczne i zdrowotne oraz education at all stages of life, social and health services and Jeśli chodzi active o on the job priorytet market. 7, Priority 7, obszar zdrowia,
W odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania w obszarze zdrowia oferujemy w szczególności programy profilaktyki chorób zawodowych pracowników firm i instytucji oraz regionalne programy zdrowotne dla osób pracujących i zarejestrowanych jako bezrobotne. Programy profilaktyki będą obejmować m.in. pakiety rehabilitacyjne, rozszerzone badania, a także będzie możliwość doposażenia stanowisk pracy w zakresie ergonomii, co przyczyni się do utrzymania pracowników jak najdłużej i w jak najlepszym zdrowiu w zakładach pracy. Natomiast programy zdrowotne, które będą obejmować w szczególności rehabilitację, na przykład tak ważną w naszym regionie onkologiczną, w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy po zakończonym leczeniu. W obszarze edukacji, priorytet 8 naszego programu, projekty będą rozwijać ofertę przedszkoli, będą również prowadzić do tworzenia nowych miejsc, szczególnie na obszarach wiejskich, bo takich w regionie świętokrzyskim jest bardzo dużo. Będą oferować zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, zwiększając jakość i atrakcyjność edukacji oraz rozwijać postawy proekologiczne. Będą także rozwijać kompetencje i kwalifikacje naszej świętokrzyskiej młodzieży. Edukacja w projektach będzie wolna od postaw antydyskryminacyjnych. Dotyczy to w szczególności edukacji włączającej. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi również otrzymają wsparcie w naszym programie. Podniesienie jakości kształcenia nie odbędzie się również bez wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która będzie mogła w ramach projektów skorzystać z szeregu kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, tak aby ta jakość edukacji mocno się zwiększyła. Dodatkowo uczniowie będą mogli również liczyć na wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne, jest to bardzo istotne w szkołach, w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych. Doskonale Państwo wiecie, jak bardzo mocno, w szczególności pandemia, uwypukliła ten problem wśród dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o usługi społeczne i zdrowotne w naszym programie, to wysoki odsetek ludzi potrzebujących wsparcia oraz osób starszych w regionie zostanie zabezpieczony działaniami z zakresu rozwijania usług tych społecznych i zdrowotnych. Przede wszystkim będziemy podnosić jakość tych usług, ale również będziemy się starać zwiększyć do nich dostęp. Będziemy również rozwijać sieć świetlic środowiskowych, tak bardzo potrzebne dzieciom, młodzieżom, ale całym rodzinom, które potrzebują wsparcia i przeżywają różne problemy. Kandydaci na rodziny zastępcze, które ciągle spadają, wskaźnik rodzin zastępczych spada niestety w województwie świętokrzyskim już od wielu lat, będą mogli liczyć na poradnictwo prawne i psychologiczne, a usamodzielniająca się młodzież, która będzie wychowywana w domach dziecka i w rodzinach czy w rodzinach zastępczych, będzie mogła się usamodzielniać. Będziemy oferować im również mieszkania wspomagane, żeby wzmocnić ten proces usamodzielniania się. Kompleksowo będziemy również wspierać osoby niepracujące oraz bierne zawodowo, wzbogacając ofertę usługami psychologicznymi i szeroko rozumianym wsparciem w podjęciu zatrudnienia. Jeśli chodzi o uchodźców przebywających w województwie świętokrzyskim, będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie, pomoc w dostępie do edukacji, zatrudnienia czy działań społecznych, co pozwoli na zniwelowanie barier związanych z pobytem w nowym miejscu. W obszarze rynku pracy projekty będą oferować kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych, wyposażać w nowe kompetencje i kwalifikacje, będą pomagać w zdobywaniu doświadczenia na stażach zawodowych, a pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne sfinansujemy na przykład wyposażenie stanowisk pracy. Klienci urzędów pracy będą również mogli liczyć na wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz dotacje finansujące koszty ich zakładania. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest tutaj kształcenie ludzi młodych i pomoc ludziom młodym,
które nie uczą się i nie pracują. Będą one mogły wziąć udział w stażach zagranicznych w ramach nowej inicjatywy ALMA, którą województwo świętokrzyskie jako jedno z regionów będzie w dużym stopniu realizować. W ramach podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych w województwie świętokrzyskim planujemy dofinansować szkolenia osób dorosłych, które z własnej inicjatywy będą chciały się kształcić i szkolić, które również chcą zmienić swoje kwalifikacje, czy być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, może zmienić pracę w celu zwiększenia swoich zarobków, albo po prostu stać się bardziej konkurencyjnym. Dofinansujemy również szkolenia dla pracowników zatrudnionych w różnych instytucjach, aby mogli przystosować się do zmieniających się w szybkim tempie, na przykład technologii produkcji. W naszym programie znajdą też miejsce ubodzy pracujący oraz pracujący zagrożeni zwolnieniem. Otrzymają oni ofertę udziału we wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz otrzymają indywidualne poradnictwo, tak aby mogli być zatrzymani na rynku pracy. Zdiagnozowane w naszym województwie problemy pokazały potrzebę działania kompleksowo i na większą skalę. Dlatego, proszę Państwa, zaplanowaliśmy kilka projektów strategicznych dla regionu w różnych obszarach. Wszystkie te projekty, o których za chwilę opowiem, wszystkie projekty mają źródło w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2030 roku. Jeśli chodzi o obszar zdrowia, to zaplanowaliśmy projekt rozszerzający profilaktykę świętokrzyskich pracowników. Będziemy realizować w nim poszerzoną profilaktykę badań okresowych połączoną z konsultacjami ze specjalistami, rehabilitacją i profilaktykę in Świętokrzyskie region. The goal of this project is to keep the increased activity in the labor market, and Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy is going to be a chief partner. We plan to spend 15 million euro on that project. Another project is the project in the area of education. It's the project of motivating young people to study, and this translates later on to the labor market. Students who are talented but are in a difficult financial situation will get stipend that will help them to keep their interest. So the stipends will include both grade school and high school, higher education. So the chief partner is going to be Department for Education, Sports, Tourism of our office. 9 million euros is going to be spent for that project. Another strategical project jest projekt Dziś Uczeń, Jutro Student. Wsparcie na ten projekt Pupil today, student tomorrow. The support for this project is going to be approximately 15 million euro. The goal is to stop the outflow of young people from our region. That's why it's very important. Kielce University of Technology is going to be the leader of this project, and its goal is to encourage young people to study in as technical majors and humanities majors. We hope the skills and knowledge gained in the framework of this project will be used during the selection of university, hopefully in our region, and will help to keep the creative and talented people in our region to settle down here and create families here. Health and social services. The leader of this project is going to be a regional center for social policy. The demographic situation requires a lot of action with regards to the support of elderly people. The access to those social services is often very difficult due to the transportation exclusion.
projekt będzie kosztował So około the 12 project milionów is going to cost approximately 12 million euros and is supposed to support local senior citizens. Planujemy kolejny projekt Labor market, another strategical w project. bazie usług rozwojowych to projekty własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na które przeznaczono w sumie Own około projects 40 of milionów job euro. center, regional job centers with the total spending of approximately 40 million euros. Thanks to that, the high quality courses, trainings and postgraduate studies will be financed for the companies. We hope to help them to adapt to the changing economy. So the smart specializations and green competences of the regions are going to be the focus of those projects. As you can see, the ESF projects will help will contribute to implement the Porto Summit recommendations. The countries are going to work towards increase of employment, reduction of unemployment, reduction of the poverty, and we are going to act in all the areas mentioned before. We will also act for the unity and solidarity so that nobody is left alone to cope with their own problems. Why do we do that? We want the young people and children facing a lot of difficulties, including mental health issues, could get the support. We want to support families, senior citizens, people that are in threat of social exclusion due to various reasons like age, but also lack of digital skills in the changing world. ESF funds will be made available for young people who would like to develop their talents and skills, teachers who want to invest in their skills, entrepreneurs wishing to or find skilled employees, adults who want to increase their qualifications, and NGOs who work for people in need. As you can see, the most important investment is an investment in people. Thank you so much. Dziękujemy bardzo. Thank you very much, ladies and gentlemen. So we have arrived to the end of our agenda for today. Having in mind that we extended the time planned, I would like to suggest that we discuss during the lunch, but right now I'd like to ask Renata Janik for a few words of wrap-up and to officially close the conference. Honorable guests, ladies and gentlemen, I'm really pleased on behalf of Marshal Bandkowski and all the authorities of our region for your presence. The subject of this new perspective has been discussed for a long time. I would like to encourage you to get ready for the new courses that are and training that are going to be made available. I do agree with the opinion that the most important is an investment in people. 1,700,000,000 euro. Those are the funds for our youngest from the kindergarten, primary school, secondary school.
Jeżeli chodzi o and something that is very important. All the professionally active employees in our region, we've got the lowest percentage of people increasing their skills and participating in lifelong learning. So I'd like you to remember about one thing. This perspective is very well thought over. This perspective should answer all the challenges of our region. The program is really well prepared. However, even the best clauses in the program will not bring the expected results if we have no partners preparing good projects. That's why every time I meet the local authorities, the businesses, the NGOs, I encourage them to prepare, to diagnose the needs in the areas where you work. Business owners, we have not used some funds from 2014-2020 perspective. I cannot blame the employees or the previous management. It's very difficult to reach the businesses and encourage them to train their employees. But in our office we've got some people who have been working with European funds for many years. We have faced all the challenges we have identified. We are going to have two platforms of development services, one extended one that can be used by micro, small and medium enterprises. We thought about all NGOs, micro, small, medium and big, but also management of local communities. You should remember that it's not always the case that entrepreneurs want their employees to be educate. You should remember that everybody, both unemployed, registered unemployed or working person, will be able to come and to use the opportunity. I don't know what payment will be required, but I believe all kinds of projects improving the skills will be available with small personal funding. All those projects are really well thought, but we need to participate in them, all of us, all the businesses, all NGOs, so that the means, the finances are used for the mutual benefit. Cancer is a big challenge for all of us. This condition knows no age. Both children and elderly people get ill, and now everybody can participate in screenings. So we've got some projects that are very easy, also directed for the entrepreneurs. The entrepreneurs should know that their employees might participate. Thanks to that, they will be able to be professionally active for a longer time. And one more project that is the most important for us. People sometimes ask me, what do we do to keep young people here? We did not have a lot of tools, but now we've got a new perspective.
podjęła się tego ogromnego Kielce University of Technology decided to face this challenge. The project that would encourage young people from our region, from both public and non-public schools, to show that our two universities, where we have invested in the laboratories and walls, are so well prepared that you don't need to go to Warsaw, Krakow or Wrocław. You can get a very good quality education here and find a good job here. Powiem szczerze, jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, nie czekając na decyzję, którą otrzymaliśmy, ale wiedząc, że ten program już lada moment będzie zatwierdzony, rozpoczęliśmy spotkania z środowiskami. Already started meetings with local governments, with the principals of schools, vocational schools, first of all, because it's something that is important for us. But we need collaboration with us, with you. We have open consultation points. We are going to have workshops. But if the regional job center dealing with the job market, labor market, invites 100 companies, only 60 come for the meeting, well, it is difficult. So I'd like to encourage all of you to talk about this huge money, huge funds made available for us. Once again, I would like to extend my thanks to the representatives of the European Commission, all the local governments and NGOs. Thank you so much for your participation, and I hope to see you next time. Thank you. Fundusze europejskie w Świętokrzyskie z myślą o najmłodszych. Pacanów to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Świętokrzyskiem. Miejsce kochane przez dzieci. Budują. Fundusze europejskie rozwijają nasze mocne strony. Europejskie Centrum Bajki będzie rozbudowane o park edukacyjny Akademia Bajki. Powstanie skatepark, park linowy, grota solna i zwierzyniec. Niedawno otwarty park edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie wykorzystuje nowoczesne technologie. Dzięki funduszom europejskim zmniejsza się ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. Inspirują. Fundusze europejskie inspirują do pomagania potrzebującym. Dzięki projektowi Sieć Wspierania Funkcji Rodzin Wiejskich pomocą zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, która od ponad 100 lat skupia się na wychowaniu dzieci i młodzieży. Ten projekt pozwolił nam dotrzeć na tereny wiejskie, gdzie do tej pory metodą harcerską nikt nie pracował. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem dookoła Ciebie. Tomasz Barański. Halo, czy mogę się dowiedzieć, kto w Świętokrzyskiem skorzystał na tych funduszach europejskich? Na przykład pan Radosław. Dzięki funduszom europejskim zwiększył się komfort jego życia. Pan Radosław twierdzi, że nie tylko do pracy jeździ mu się lepiej. Komunikacja poprawiła się w całym mieście. Autobusy są nowoczesne i co ważne, nie trują. To naprawdę służy wszystkim mieszkańcom Starachowic. Nawet rowerem jeździ się lepiej bez wszechobecnych spalin. A kto jeszcze? Pani Edyta dzięki funduszom europejskim leczy się i wypoczywa w Busku-Zdroju. Pani Edyta często gości w uzdrowiskach, więc ma porównanie. Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju robi duże wrażenie. To ważny cel na szlaku wszystkich kuracjuszy. Ta tężnia jest wspaniała, twierdzi pani Edyta. I pewnie sąsiedzi też skorzystali. Tak, pan Michał polubił Andrzejówkę. Dla amatorów wypoczynku na łonie przyrody to propozycja idealna. Pan Michał zachwycił się, kiedy zobaczył, ile zrobiono. Andrzejówka tak się zmieniła. Jest tu naprawdę wiele atrakcji. Halo? To niemożliwe. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem. Dla nas. To ja też skorzystałem. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem z myślą o inwestycjach. Mieszkańcy Skarżyska Kamiennej
od dawna oczekiwali remontu dworca kolejowego. Budują. Fundusze europejskie pozwalają remontować obiekty ułatwiające nam życie. Dzięki funduszom europejskim zabytkowy dworzec PKP odzyska dawny blask. Tunel pod torami, nowy peron, parking z punktem ładowania samochodów elektrycznych. Budowa przejścia podziemnego w Skarżysku Kamiennej ma duże znaczenie dla mieszkańców miasta i regionu. Projekt budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar pozwoli wykorzystać potencjał naukowy Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu. Inspirują. Fundusze europejskie sprawią, że strategiczne instytucje zagoszczą w Kielcach na stałe. Dzięki funduszom europejskim w Kielcach będzie bić serce polskiej metrologii. Kielecki Campus GUM-u to szansa na rozwój działalności badawczo-rozwojowej przy współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z regionu województwa świętokrzyskiego i także na nowe miejsca pracy. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem. Dookoła Ciebie. Tomasz Barański. Tu jesteś w miejscu, w którym stworzysz własną firmę. Tu też nawiążesz branżowe kontakty i rozwiniesz swój biznes. Na wyciągnięcie ręki masz atrakcyjne warunki dla przedsiębiorstw. Tereny inwestycyjne i infrastruktura dają nieograniczone możliwości. Tu spotyka się świat nauki, technologii i biznesu. Młodzi wynalazcy realizują projekty na kosmiczną skalę. To wszystko masz w jednym województwie. Przyjedź i zainwestuj. Świętokrzyskie. Jesteśmy blisko.